In the small prairie town of Hillview, teenage hoverboarders sneak into other dimensions with homemade gear to explore, goof off, film tricks, and try to go viral. That is a water park. It's dangerous, it's stupid, it's got parent groups in a panic, and it's the coolest thing ever. This is Slug Blaster, a tabletop RPG about teenagehood, giant bugs, circuit-bent ray guns, and trying to be cool. You kids want to be cool? Try Slug Blasting. Let's get out of here. Nothing's cooler than homework. A message from Concerned Children's Advertisers. You'll create a character with a unique aesthetic, home life, personality, and signature device. Mix and match for countless combinations. It's cool! Then you and your friends will form a team together and sesh the multiverse, navigating a maze of one-way portals and hopscotching your way through strange worlds. This is Portals. This is your brain on Portals. Any questions? Race each other across Vestige, shred the glass in Desney, party in the Waking Pits or speedrun Prismatia, nose grind Reality, board slide at Dreamscape, salvage components and mod your gear, run from androids and hungry metaterrestrials, blast stuff, get slime, do tricks, get slammed. So what do you do when you see someone doing something unsafe? I don't know. Tell a grown-up. Hoverboards look fun, but they can be dangerous. Safety gear rocks. Collect points during your runs, then spend them when you get home to get in trouble. Fight with your parents. I mean, who are these kids you're hanging out with? Are they from nice families? I mean, who are my they? friends. Get fans. Go to parties. Ask someone out. Wallow in angst. Focus your deck. Betray your friends. Make it right. Get back out there. Get sponsored. Become legends and go pro. Dobra, zacząłem nagrywanie. Zacząłem nagrywanie dla ludzi, których dzisiaj nie ma, więc szybkie powtórzenie logistyczne. Co 2 tygodnie w sobotę albo w niedzielę. Jak nie w sobotę, to w niedzielę. Będę mówił wcześniej, jeżeli odpada. Pierwszeństwo mają ci, których jeszcze nie było w tym miesiącu w grze, na sesji. A tak to, jak się umawiacie, wolna Amerykanka, kto pierwszy, ten lepszy. I tym słowem wstępu wyciągam wam Big Teenagers, wyciągam wam nasze miasteczko. I tak. Wasz wymiar nazywa się nul, według nomenklatury nastolatkowej, więc tak zasterować. Nul, bo jest dosłownie niczym. Jest super nudzy, tam się nic nie dzieje, jakby co najwyżej właśnie rodzice, wasza szkoła, jedna stacja paliw na samym środku tego wieksiedziewa i jeżeli zagramy w Polsce, to kościół i de facto nic poza tym. Co możemy sobie tutaj wyjaśnić, to na przykład jaki poziom technologii mamy, żeby to było jasne dla wszystkich. Poziom technologii. W jakim roku gramy w ogóle? No właśnie, to nie jest do końca nasz świat. Więc to nie jest tylko... Jeżeli rzucimy sobie tutaj jakąś datę, na przykład rok 2005, to nam bardziej da vibe, a nie technologię. Bo mamy jednak emitujące same deskorolki, mamy te raygany, które sobie samemu robicie w garażu i tak dalej. Więc tutaj muszę powiedzieć, a bardziej się spytać graczy, którzy u mnie grali w Cyberpunka. Ta kampania ma być w tym samym multiversum. Więc albo Single Base City, czyli miasto, w którym się działa tamta kampania, jest w tym samym uniwersum, albo jest w którymś z, do którego będziemy się przenosić. A kto grał w tego? Ja, Dionizy, Naki, Wiktor i Kasper. Więc jak ktoś chciał grać NPC-em z tamtej kampanii, to może, ale wtedy już uznajemy, że to są raczej czyli wtedy uznajemy, że to miasto jest w naszym Cthulhu.
No, Ja mam zamiar grać. ja myślałam, żeby Violet nauczyła jakąś osobę skatingu, nie? Okej. Zresztą ty też masz chyba tą od Spade'a, nie? Więc- Co No jest- ja mam spadkobierczynię trochę, nie? No właśnie, Dobrze. więc ja bym to powiązała w sumie, bo to jest dobre, to jest dobre. Dobrze, to teraz tak. Albo ja odstawiam manianę i nagle dostęp do miasta, i nagle miasto zniknęło. I go znajdziecie Bogu Ducha wie gdzie. Albo jest po prostu niedostępny do grania. Bo to musi być ta dychotomia z tym, musi być zachowana ta różnica tego, że wasze prawdziwe życie jest nudne w porównaniu do tych innych do tych innych wymiarów. Jak dla mnie, jak myślę teraz trochę pod siebie. Jakbyście chcieli skejtować po Syncopate City, to ono by musiało być inny wymiar. No ja bym... Powiem tak, jak na moje powinniśmy zrobić wir czasoprzestrzenny, który po prostu zamienił te dwa miasta miejscami. I to są Na przykład, no. Jakby w ten sposób. ja mówię trochę pod siebie, ale pamiętam, że gadałam z tobą o tym, że Blaze'a to w ogóle trzeba trochę cofnąć jakoś czasowo, więc myślę, że to będzie... Bo on będzie stary. A ile on miał lat, kiedy się tamta sesja skończyła? A ile my mieliśmy lat, kiedy się tam to Jezus skończyła? Maria. 18. No to tyle samo miał Blaze. Ja zacząłem Minus 16, 17. No Blaze był rówieśnikiem Angela. Blaze był rówieśnikiem Angelo, więc no, tak samo. Okej. Bo jakby też kwestia jest w sumie taka, że my jak zakończyliśmy tą sesję, to i tak nasze postacie zniknęły, więc tak naprawdę one mogły się przenieść To jest otwarte. gdzieś w okolice. No, Tak, kupiłem 6. no. Więc można by było tak zrobić. Okej. To możemy sobie to potem ewentualnie głębiej przedyskutować, żeby nie zostawiać reszty osób tutaj przy stole w limbo. Myślę, że to jest dobra nazwa do czegoś, wpadłem na pomysł. No i Okej, to zostawcie to mi w takim razie, zaskoczę was, ale możecie grać tymi postaciami. No tak. Którymi chcieliście wcześniej, nie? Że byli NPC-ami wpuszczeni. Bo tutaj kiedyś są wyjaśnienia, postacie z tamtej kampanii grane nie są dostępne, absolutnie. I w jakim wieku się gra? Tu mówi się, że 18 lat, to w jakim domyślnie? My Tak, damy tak. raczej Przed 20 chyba. zdecydowanie przed 20. Czyli liceum jakby, tak? Przed 18. Chyba nawet przed 17 bym nawet powiedział. Czyli 15, coś takiego. 15, 16, 14. Znaczy między 14 a 15 jest dosyć duża różnica w takim A średnim. najmniej ile? 12? Nie, no 13. To już za mało. Okay. 13. Czyli W Ameryce 13, film jest 16. uznawany od 13. A no tak, bo jest 12. No tak. No właśnie. Aha. Okej. No to zróbmy 14 minut. 14 minimum, 14 minut. 16 maksimum, tak. 14 minut. Ja myślę, że to jest taka grupa wiekowa, która może mieć ze sobą dużo wspólnego, a jednocześnie No tak. te lata robią różnicę. Dobrze. Wasze miasteczko domyślnie nazywa się Hillville, ale wcale tak nie musi być. Może być, a tak w ogóle to nie będzie wyglądać. Czyli nie gramy w tym domyślnie, tak? Możemy. Wygląda trochę nudno, no. Możemy poddać, ale nie musimy. Ale my tam walimy konia, spokojnie, my tam nie będziemy siedzieć, my tam tylko się leczymy. Gdzie problem? I zbieramy... No właśnie nie. I zbieramy... Właśnie zbieramy... Może się krzywdzi. Zbieramy punkty traumy. No, na przykład. Przykładowe opcje zamiast tego typowego małego miasteczka z Ameryki pośrodku niczego jest inspirowane czarnymi projektami, czyli osiedla w głównej mierze zamieszkane przez czarnoskórych w dużych miastach większych. The Hoods. The Hoods, tak, jak na przykład Germantown w Philadelphii. No. Oceano, czyli nad morzem, Co było w tym? albo nad oceanem. GTA trójce też była. Grove Street. No, takie sobie. Grove Street. Oh. Kingsport,
czyli inspirowane miastami takimi jak Baltimore, Harrisburg, Portland i Lowell, czyli dosyć industrialne, ale Portland jest upadłe. miasto, które nazywa się Poland. Lakewood, czyli Teksas, jakbyśmy chcieli troszeczkę w innych klimatach cisnąć. Greckie miasto, takie wchodzimy w śródziemnomorskie klimaty. Sosnowiec. Ale jest ten baranek. Miał być nudno, a nie Horror? No. Todos dos Santos, inspirowane miastem Salvador w Brazylii. Medina, czyli Dubaj albo Abu Dhabi. Nie wiem, czy to jest nudne. Northwood, czyli Anglia. Nie Ameryka. To jest, no, tak. No, tak. Najbardziej. zamiast grania z Korolką będziemy na krykiecie jeździli. Północna Anglia, południe Szkocji, takie po prostu wypiździewo. Węgle, wszystko jest węgle, Kamienne płotki i owce. Kto oglądał nie, góry Michelin? Jak to brzmiało? Taki film z... Zamiast na deskach będziemy jeździć na owcach. To się chyba nazywało góry Michelin, albo coś tam desem. Te góry się nazywały. Walkergate, Newcastle, Duchy Anglii. To nie. Duchy nie mieli. Dziękuję. Duchy i Michelin. Fort George, bazowany na Kenai w Indiach. Baranek, czyli małe miasto w województwie śląskim. Blisko, trochę daleko, ale w miarę blisko do Katowic. To jest naprawdę To jest Śląsk, to nie jest Polska, to jest Śląsk. Baranek jak baranek. Baranek jak baranek. Jak ktoś znalazł go z was na mapie, to było powiedziane, że jest mazowieckie. Ale możemy wbić Możemy w Radosławicach nawet, nie? Moja babcia pochodzi z... No, też tam okolic, z Warszawy. Jebać Zygmuntowo. Tylko 4 godziny z Krakowa. Finałowy To jest Kolonia. That's what he said. Jeszcze jest ostatnie, które jest inspirowane południową Australią. Nie ma Kanady, to jest koniec. Nie ma A to Kanady. ci surferzy będą, tak? Surferzy. Ale nie byłoby nudno. Chyba, że mieszkamy w mieście w Australii, gdzie żadne surferzy nie były sprawy. Nie żyję, po prostu bez wyroku. Kochani, ja poproszę od was po jednym głosie i po prostu wybierzemy w ten sposób. Mały wybór, w sensie duży wybór, ale tylko po jednym głosie, żeby nie było potem eliminacji. Ja jestem za tym domyślnym, bo po prostu mi się to kojarzy. Albo ja jestem za Anglią. Ja jestem za tą północną Anglią pośrodku niczego, pełną niskich murków, wyższych owiec i tony mgły. To twój głos, panie Papugo? To musisz akcent dodać. Szkocki. Tak już zrozumiały akcent, że nic nie jest stanie. Ja nieironicznie, ja jestem totalnie Australia. Ja kocham kurwa Australię. Dobra, Mike. Nie no, widziałem. Oj mate to w Irlandii. Ty. Bardzo Australia. A no to prędzej. Oj, matey. Ja tam jestem za jakimś gwizdowym w Polsce. Baranek. Polska nie. Tak, ja liczę. Mamy listę. Ale który liczy to w głowie, ale tak. Tak, nie ma Zapisuj. Dobrze. Nie tak powiedzieli, Mamy wygrało. na razie po... Nie zapiszę, no. Na razie pana Agry. Ja bym chciała mieć ale nie możemy
I tak, lata też są w sumie ważne. Znaczy to jest bardziej tylko dla estetyki. To nie muszą być tajemnice pętli, ani powodzi, żeby to były oświecone 90. Ja wyobrażam sobie bardziej 2000 plus. Może właśnie ten 2005. 20 lat temu mimo wszystko. 10, w sensie takiego, że nie ma smartfonów, ale są pistolety laserowe, nie? Bo mamy przecież te Reagany całe. Jest technologia do... Ale Motorola są. No ja bym powiedział... Taka z klapką, No dokładnie. tak, Motorola. Ale oni były To jest taki telefon z klapką, ale odpalać się polotę. No nie tak. Elegancio. Jak w kimkolwiek tak było. Tak, też. W kontekście baranka, to już jest żabka. Tam? To już jest żabka. Banany? To piąty to będzie żabka, nie? Tak. No jest żabka. Tak, to będziesz ta żabka pierwsza w ogóle. Inaczej, nie, zakazuje łańcucha. Będzie lokalny sklepik o nazwie sklepik. Prowadzony przez Albo Pierwszy żabki w 98 w Polsce. Kurwysynek. w Warszawie. To nie. Sklep o nazwie sklep, albo taki możesz sobie udanie. Na przykład bocian, albo taki jak Pierwszy żabka, nie? W Warszawie. W Swarzędzu pod Poznaniem. Po prostu jest... Po prostu jest sklep bez nazwy, po prostu jest spożywczy, ale każdy mówi, Ale wtedy pani będziemy Oli musieli albo coś takiego. Będziemy musieli tej będziemy musieli. Ale nie, to będzie, żeby było nawiązane do żabki. Będziemy taki pydy. Dobra, wróćmy do głosowania. Default Ameryka. Dobra. Ja chcę zagrać takim wczesno 2000 miasteczkiem polskim. Dobra. Czyli wchodzą Tamagotchi. No ja w pierwszej kolejności też się nastawiłem właśnie na jakieś Stranger Thingsy, właśnie Stany, jakby, więc to jest pierwszy mój głos, a jakby było ciężko rozstrzygnąć, no to w drugiej kolejności Polska. Tak? Dobra, ale pierwszy jaki? Stany. Ameryczka domyślna, No, tak? tak gdzieś to w głowie miałem. Ja patriotycznie jestem za Polską. Polska górą. To może być... Dla ludzi z Cyberpunka, niezależnie co teraz wybierzemy, to ważne postacie są walki, nie? Jakby nie powiedzieliśmy, gdzie jest Cyberpunk. Nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy, więc to może być... Czyli możemy grać obcokrajowcami. Czy mówisz po polsku? No Anglia. Zawsze ktoś z was mógł wyemitować. Albo Kuberady. Dobrze, dalej. Czy przewidujesz obecność kangurów w Australii? Przewiduję obecność kangurów w każdym wymiarze poza tym, w którym... Poza twoim, kurwa. Nie, spoko. Tak, ale będą nudne. To znaczy, możemy takie jakości Za każdym razem jak go zobaczysz, to ci przyjdzie i łeb. Inaczej. Jeżeli wybierzemy Australię, to te kangury będą miały dokładnie taką samą rolę fabularną jak owce w Anglii. Będą tylko... Będą. Po prostu patrzysz i jesteś jak kurwa kolejny kangur. Mogłoby coś się zadziać. Krojki, kolejny kangur. Kolejny grup. No właśnie, ogrodzenie. I ten kolejny koala przepraszam przez jedno. Też by mogło być. Dobra, ja też zagłosuję na baranka. Dobra. Ja jak się dowiedziałem, że... Kurwa, tylko myślę. Nie, no jak mogę zagrać Azjatką, Litką, to Polska. To są większe brania, tak? Nie, co ty mówisz? Musimy Australię w razie tego, że mogą wykorzystać to jest sakiewki na kości. Ale Australia już nie ma szans, to ci powiem od razu. Zrób mi spodnie, to kupy ci loda. Niech daje zgodę z Nie ma, czy pojebało dziewczyny. Nie, ale najbardziej tak bym chciał te Stany Zjednoczone, Teksas, po prostu wydaje mi się taki wypis do wielki po prostu dzienności Teksasu. Dobra,
Ale Teksas? Texas. Czyli Nie było tego tutaj w inspiracjach, ale na ludzie też widzę ewentualne, wiecie, ten Mississippi, to jest bagno i krokodyle. O, bagno. No i znowu Maja kolejna dyskorolska Krokodyle zamiast owiec. Kurczę, kolejny krokodyl. Taki gryz na dyskolce. Fajnie, to też było. Taśmą naprawioną. Mogę ci dać pozór decyzyjności. Tak, bardzo Nie, ale mogę ci dać pozór. Nie potrzebuję pozoru. Polska wygrywa, co nie? Tak. Ale jaka Anglia to Polska takie... W sensie no nie, bo będzie 5-6. Więc i tak wygra Polska. Polska górą. Polska górą. Polska górą. Polska górą. Baranki w górach. Rzeczywiście. Czekajcie, przeliczysz? A to nie musisz wiedzieć barana. Nie, to nie musi być to. Wow, Polacy wybrali. Smażę, żeby się wczuć. Ale to by było dobre, żeby i otwierają pierwszą żabkę, tak? Dobra. Ja jestem za żabką, ja też nie zagłosuję. Za tą starą. Tak. Ja myślę, że tam się tak nic nie wydarzyło, że tam dalej króluje ten kocyk albo inny. Kocyk? Powiem tak, jeśli zgodzimy się na żabkę, ja robię komiszę, kurwa, jak stoimy pod żabką starą. Tam jest Biedronka. Nie Biedronka, sorry. Ale zróbmy to. Kefirek. Pino. I musi. Musi być wino albo lewiata. Ja głosuję na kefirek, tylko dlatego, że ja pamiętam, że jak było otwarcie kefirka, to były karuzele, wszystko było. Gdzie to było, ty? Ja wam powiem coś, co W tych... ciekawe, czy Na Bieżanowie. W Myślenicach Nie, chyba. na Bieżanowie. u mnie w Wieścinie było małe ABC. Duże ABC. I było też To mniejsze. był ogromny sześcian. W Rawie jest lewiatan. I to było takie ogromne jak Jest nadal. było takie ogromne jak tutaj Carrefour Express, nie? Ale to było dla mnie duże ABC, a małe ABC, a taka jedna Tu jeden korytarz. jeden korytarz, gdzie po jednej stronie Takie były twoje to. dinozaury i pistolety na wodę, a z drugiej strony artykuły papiernicze. I wszystko, co mogło się było znaleźć. Ja pierwszy raz jak gość kradł rzeczy ze sklepu. I złapały go dwie ekspedientki, a on miał płaszcz, taki normalny chłop średni wieku, złapały go dwie ekspedientki w takich plastikowych tych i jemu wyleciał kępił, szalon, jakieś takie rzeczy. A ja miałam Nawet nie rozmawiam. Ale policję dzwonimy. Ja pamiętam, że u nas w Rawie był tam to było takie pierwsze miejsce, gdzie były takie trochę lepsze piwa, wiesz, takie trochę, wiesz, trochę kraftowe, trochę coś To nawet nie takiego. było spożywcze małe ABC. Nawet nie było spożywcze. Takie, wiesz, dwa na pół. Małe ABC spożywcze było na tym samym rynku, ale to kilka Ja razy wam było. powiem, że Dobra. Na stronie... Wszystkich refleksja teraz wzięła. ja miałem... No to chodź. Dobra, może jeszcze jest to, że nie gadają do angielskich Dobra, wy już idziesz tu, a ja sprawdzę do... I wygrał Lewiatan. Tylko sprawdzę, działa. I wygrał Lewiatan. Zostawcie jeszcze jakiś przerwa? Filmuj, bo filmuj. Ale generalnie Rejestruję, super. u mnie już nie istnieje nadal. Ciekawe jest to też. Poczekajcie chwilę, ja tylko powiem dla archiwizacji, że strona 88, tam jest krótki opis tego baranka. To nie musi być baranek w nazwie, ale są tam też kluczowe feature'y i je sobie weźmy, żeby sobie potworzyć postacie i tak dalej. Natomiast te 20 lokacji w tym waszym miasteczku, To jest to samo, tylko inaczej nazwiemy. dokładnie tak. Cudownie. I to w sumie nie trzeba tutaj nic pisać, nie ma karty miasteczka, to już akurat jest najmniejsza rzecz za nami. To ty masz w końcu tego PDF-a, w sensie... Tak, kupiłem to sobie i z nich zdobiłem wam wyciąg. A no tak. Więc tak. Zdobię wam przygotowawczy dla waszego miasteczka. Tak jest. I teraz myślę, że możemy przejść. Zróbmy najpierw postacie, bo to będzie trochę... Tak. No, tak To będzie mi po kolei. Zróbmy sobie postacie.
Ja się wycwaniałam, znam na święta. A wiesz, że jest przecież na Śląsku dino tam. Patrz teraz, tu jest karta. To jest taki Gatorland. Nie dinozaur. A ja wiem, dziękuję. Jaki piękny wołacz. Iwi, jak się nazywa ten Dinozatorland? Zator, właśnie. Musimy to mieć w naszym miasteczku i to jest opuszczone. Urbeksy tam zrobić. Jak ty. To jest jedyna ciekawa rzecz. Ale to nie Vegas, bo taki dinozaur. Ale zrobimy ją tak. Już byliśmy. Tak, to jest wasza baza taka wypadowa. Poproszę was, żebyście na wszystkich tutaj właśnie powiedzieli, co wy myślicie. Dobra, to ja zacznę. Moja kobieta to jest dziewczyna, powiedzmy ma 15 lat. Ma na imię Magda, tak jak ja, ona chce się identyfikować z Enid Sinclair serialu Wednesday. Jeżeli ktoś nie oglądał, to po prostu dziewczyna, która z twarzy i z włosów jest taką łagodną blondynką, ma włosy gdzieś dotąd. Bimbo. Trochę. No powiedzmy taka blondynka, ma takie włosy trochę zafarbowane, trochę na niebiesko, trochę na różowo i generalnie lubi się ubierać tak, że miesza czarny z neonowymi kolorami, dlatego jej ekipa mówi na nią neonka. Jezus, ale będzie... No i tak, ona kieruje się sercem i ona osobowością jest podobna do gwiazdki z Młodych Tytanów, tak jak tam było sugerowane. Ja nie wiem. Ktoś zrozumiał assignment. To jest taka, pochodzi z rodziny, która jest taka zarówno wspierająca, jak też taka nadopiekuńcza i chociaż Neonka stara się być podporządkowana rodzicom, to jednak tak ją ciągnie do tego zewnętrznego świata, po prostu ciągnie ją do przygody i chce wiedzieć, czy ten świat jest naprawdę taki niebezpieczny, jak mówią rodzice. Więc z tego powodu może być też taka trochę naiwna, taka jej optymizm może czasem ludzi drażnić. Super. Co jeszcze można dodać? Taka jest, lubi pomagać ludziom. Zawsze ma jakieś takie dodatkowe przekąski przy sobie, więc jak widzi, że ktoś jest głodny, no to wspiera. Czy to jest The Heart? To jest The Heart. Ona jest taka irytująco optymistyczna trochę. No trochę tak, że ona w sensie, że jest taka milutka, tak właśnie chodzi, patrzy. Może być, ale nie musi. Ale właśnie czasami... Zależy od postaci. Ja już widzę, że rzucasz tymi misiożelkami w ogromnego potwora, bo tylko ty zrozumiałeś, że on po prostu Jest głodny. Dlatego was goni, a nie... Jakby znają kilkanaście sekund, a już bym mógł zabić wszystkich, jeżeli by się jej stała krzywda. No i już pomyślałam o dodatkowym takim specjalnym przedmiocie. Czyli tak, ona znalazła gdzieś na aukcji wyprzedaż plecaków kompisujących materię. To zobaczysz, coś między rzeczy to można dodać do świata? Na spokojnie można, tak. No i co powiedzmy, do 20 dużych przedmiotów typu, nie wiem, działa, katana, to można wstać do plecaka i one się tak pomieszają, jak się je wyciąga, no to wracają do swojego. Nasz tragarz. Taki pakochodnik, ale z lepszym... Tak, mamy transport. Super. Pod względem tej sygnatury, to tam masz przykłady, Ale to jest żeby właśnie... sobie zobaczyła, jak to działa. To jest to z tego, z tych, Wybrałaś sobie? Czy stworzyłaś? Czy wymyśliłaś? Ja w sumie nie dotarłam akurat do tej strony, więc ja to tak sama wymyśliłam, tak żeby to pasowało. Nie ma problemu, tylko będę cię musiał wtedy prosić, żebyś sobie zajrzała tam i rozpisała swój przedmiot dokładnie tak samo, jak tam są zrobione, nie? W tym samym stylu. To jak usłyszysz, jak one działają, to będzie ci łatwiej. Bo one wam dodają zasoby do wykorzystywania i można je ulepszać za pomocą znalezionych podczas wyścigów i tak dalej przedmiotów, żeby potem w swoim warsztacie w garażu dospawać sobie. Dobra, dalej. Super. Mamy gwiazdkę. Neonkę.
Ja idę w drugie. Jak to się nazywa? Dobrze, poproszę o ciszę, bo tutaj... Ja chcę być krawędziowym 16-latkiem, ciętym praktycznie na łyso, z piercingiem w brwi, jeżdżącym na czarno, jeżdżącym na srebrnej desce i energetycznym. Czy ma glany? Nie mamy... Jakie kolorówki? Jaki kolor? Dobrze. Dobrze. Ale resztę domyślę dalej. To jest po prostu... Super. Masz pomysł. imię, czy nie? Czy masz? Gabriel. Gabriel miał Naprawdę być... się tak nazywasz? Gabriel to moje trzecie imię. O ja. I nawet nie kłamie. A i to jak gramy w Polsce, to nie mogę się nazywać McFly. Możesz, jeżeli miałeś dwójkę sobie. Możesz mieć ksywę McFly. Nie, ksywę już mam wybraną. Dobrze, czy masz tego? A wtedy dzięki, dobra. Ale można. Świetnie. Ja wiem, No dalej. No, kto miał? A jaki masz ten swój item? Jeszcze nie mam. Nie wiem. Dobra, Satan, ty miałeś legalne raz. Tak, znaczy, bo ja mówię, ja najpierw wymyśliłem, a później zacząłem czytać, więc jakby, Na razie ustalmy, że ten Lonen wchodzi. Powiedzmy, że wchodzi. Dobra, no generalnie sobie wymyśliłem sobie takiego dumera trochę właśnie, tak? Generalnie pytałem, w jakim wieku są postacie, więc tak sobie też wykminiłem, że on jest trochę starszy, bo nie zdał na przykład ze 2 razy z 1 do 2 klasy, więc jest starszy trochę, tak? I jakby trochę, nie tak z góry patrzy na innych, tak? I co? No właśnie mówiłem, że miał się nazywać Josh McFly, tak? Josh McFly się miał nazywać, ale Janusz? może powiedziałeś, że może być faktycznie, nie musi być, może być z innego kraju, no do przemyślenia w takim razie, nie? Ksywa Hellboy. Tak, i właśnie tutaj też trochę podobnie jak koleżanka, bardziej taki, gdzie rodzice są jeszcze, nie wiem, albo w trakcie rozwodu, albo po rozwodzie, więc on nie był, że tak powiem, dobrze zadbany, tak, więc mógł wszystko, tak. No i właśnie też trochę w takim stylu właśnie, że właśnie kaptur, czarna czapka. Weslowiec na słuchawkach. Tak, może tak, glany właśnie, tak sobie znalazłem, wyślę później, też mam parę takich jakieś właśnie, jakiś łańcuch, tak, jakieś łańcuchy przy tym, przy portkach, tak, krzyż jakiś na przykład srebrny na tym, coś w ten deseń, tak. Słuchawki właśnie duże mogą być i też co sobie wymyśliłem, tak mówię, zanim właśnie sobie dopasowałem sobie później zobaczyłem, że idealnie, że nie wiem, że dostał od matki na przykład, tak, bo to też muszę te rodzinne sprawy sobie jeszcze doprecyzować, tak, no bo rodzice są skłóceni, tak, matka jest bardziej opiekuńcza, tylko że jest, no bo tak sobie wymyśliłem, że pracuje, nie wiem, w klubie jakimś nocnym, tak, więc jakby nie ma jej często, zostaje z ojcem, który jest albo jeszcze, nie wiem, albo kazalistą, albo alkoholikiem, albo... Biorąc pod uwagę, że to będzie mała mieścinaczona, gdzieś dojeżdża ta matka, Może, jak jej nie ma, może być nawet drogówką. Czy właśnie jest taki bar, klub nocny w tej mieścinie, i wszyscy wiedzą, kim gdzie jest. Może być jak najbardziej tak i właśnie on zostaje z tym ojcem, z którym się właśnie spina bardziej, tak, on jakby, wiesz, ojciec pracuje co w fabryce, albo w fabryce pudełek, albo w fabryce pudełek, pudełek. On pracuje w Wilkis. To już wiem. Czekaj. To miał być jeszcze w fabryce Bipowera. Bo dosłownie... Może być na taśmie, wiesz. Na Gazderze jest wymyślona firma Wilkis, która tworzy właśnie ten wcześniej wam pokazany Energol Panic. No to możemy mieć to jako panikę, że no jakby czekajcie, tylko dupnę sobie panikę i może on pracować właśnie w tej firmie. Może mieć na przykład chałupę zawaloną jakimiś, nie wiem, promocyjnymi puszkami, jakimiś coś tam. Świetne, bo jest fanowski dodatek do tego, żeby były różne smaki tego No i właśnie ojciec, że pracuje na taśmie, ma taką nudną pracę, tak, no ma tą pracę, a matka właśnie nie jest, no nie ma
oficjalnej umowy, tak? Więc jakby jeszcze sobie wymieniłem, że jeśli oni już będą po rozwodzie, tak? To, że on został w sensie, Josh został pod opieką ojca, bo ma. Bo ma umowę, ma wszystko, jest stała praca, a matka gdzieś tam nie wiadomo, tak? Nie wiadomo, więc jak już są, jeśli będą po rozwodzie już, no to on z tym ojcem musi mieszkać, tak? On z tym ojcem musi mieszkać, no jeśli chodzi o ten item, no to on od matki dostał misia, tak? Gdzieś tam jakby młodszy oczywiście, tak? Jakiegoś misia, któremu się dobrze z matką kojarzy, bo on nie tak do matki jakby, tak? Gdzieś tam ciągnie. Gdzieś tam, no niekoniecznie. I on jest taki właśnie, że tego typu vibe, że jakieś właśnie spodnie podarte, tak? No tego misia sobie tak przerobił, że on jest pół jest biały, pół jest miś, a pół jest czarny. Tam gdzieś sobie podszywał oczy na przykład, tak? Coś ten deseń. Co? Coś właśnie, coś ten deseń. I ten misiek jest polski, że on sobie zrobił tak, że to jest to. I co ja mówię, że nie wiem, czy nie za daleko poleciałem, tak? Że jak on to normalnie gdzieś tam jest takiej wielkości, tak? Ale jak jest, nie wiem, właśnie walka czy coś, czy jakaś coś się dzieje, tak? To on, uwaga, on sobie wyrzuca jakiś projektor, który mu robi taką wirtualną, holograficzną matę do DDR-a. Rzuca tego misia, ten miś albo, nie wiem, rośnie na przykład, czy nie wiem, czy jest możliwość, tak? I on za pomocą tej maty, on tym misiem steruje po prostu. Nie? Ja myślę, że nie ma problemu. Dopóki to będzie wiadome, że to jest, wiesz, to jest narracyjne, tak, naprawdę bardzo dużo jest tutaj możliwości. No. Jeżeli będziesz używał tego miśka, żeby właśnie sobie podbijać rzut, to wtedy ten misiek wchodzi do gry, nie? Ja mówię, no i jako to i mówię, faktycznie to pasuje trochę, czy nie wiem, właśnie jako to. Nie czytałem szczegółów tych przedmiotów, więc na ten moment mogę tylko ci powiedzieć tak. I jeszcze co tam był taki, rzucił mi się w oczy z itemów dron na przykład. I to jest jako, może on być jako, wiadomo, nie latający, tylko że w jednym oku ma kamerę, ten miś, i to jest może jako ten item. Może kamera będzie do odblokowania właśnie, zobacz tam, nie? Nie, bo to mówię, bo to jest akurat, tu się też do końca chyba nie było, aczkolwiek no tak mi się mówi, jak tego drona, myślę, że nie ma problemu, żeby czegoś połączyć, że wiesz, stworzyć taki upgrade, nie? Że niekoniecznie masz go teraz, tylko masz go później, albo masz go teraz. To jest tak naprawdę... I co, no i właśnie tak, jeśli chodzi z charakterem, to właśnie taki, no mówię, że trzyma się na uboczu mimo wszystko, tak, gdzieś jak pisałem, to tobie już pisałem, że właśnie że jak jest coś do zrobienia, to on to zrobi sam, on nie chce pomocy, on pójdzie, wiadomo, dla dobra drużyny. No jasne, tak. Ale to tutaj tylko chcę podkreślić tutaj wszystkim, że grając, wymyślając, albo ja będę wam proponował jakiś po angielsku to jest the run, ale my sobie na to znajdziemy jakieś słowo, czy to będzie wypad, czy portalówka, że lecimy przez portale, czyli wiadomo o co chodzi, że to będzie ta przygoda w innym wymiarze. Ja będę wam proponował jakąś portalówkę, albo wy będziecie ją między sobą wymyślać, co chcecie zrobić, i ona zawsze będzie miała cel, przeszkody i coś tam jeszcze. I ten cel będzie dla nas wszystkich wspólny. Więc taki loner będzie musiał się przynajmniej dowiedzieć, że taki jest cel całej drużyny. I dostosować na zasadzie robi po samemu, albo po prostu odchrząkując. Nie, mi chodzi o takie cele po drodze, że cel oczywiście jest wspólny, tylko rzeczy, które gdzieś tam jakieś mniejsze rzeczy robić. Chodzi mi taki troszkę gród chciałem powiedzieć, że on tam jest z boku, tak mało, że jak już się odezwie właśnie to, że on jest gród. Odzywa się, tak. Ja myślę, że taka postać, która jest raczej cisza i bardziej właśnie osamotniona, jest świetna do poprowadzenia ruchu fabularnego, czy dalej taka będzie później, nie? Że właśnie, wiesz, właśnie ta sytuacja rodzinna, właśnie tak, ten miś, w którym on widzi trochę właśnie o matce mu przypomina, tak?
I co jeszcze? Przypomniała mi się ta piłka z Castawarzy, o której gadam. Tak, no, dobra. I co jeszcze miałem mówić, że jak już on tego misia używa, on ma jeszcze, to też typowo nie mechanicznie, tylko tak, ma tą taką LEDową maskę taką, nie? No, jasne. Zakłada tą maskę, która mu tam emocje wyświetla, tak? I wtedy kieruje tym misiem jakby, tak? Spoko, zajebiste. Spróbujmy tego Lonera, ale muszę... No zobaczymy co to Jeżeli tak. nie, no to masz tam 5 opcji do wyboru. No. Guts, Bleed też pasuje. Chyba, no mówię, raczej wszystko na razie, nie? To jest taki, mówię, że taki właśnie w szkole taki wyrzutek właśnie trochę tak, że nie wiem, wcześniej miałem mieć ksywę zero, że właśnie ojciec mówi do niego, że jesteś zerem, tak? Ja mówię, no to będę zero, tak? I on jakby, wiesz, gdzieś tam po, właśnie też jeśli chodzi o malowanie jakichś rzeczy na ścianach, tak, jakieś pentagramy, coś, dobra, to namaluję, bo każdy mówi, że jestem satanistą, tak? Okej, Dios, może jednak to chcemy zrobić, to zamierzamy Huntera. Hunter zdecydowanie. Nie pamiętam. Lecimy dalej. O tak. Powiedział. Ogólnie moja postać, rodzice byli zafascynowani starosłowiańskimi imionami, nazwali mnie Mieszko, czego nie cierpię. Mój koleżka. Nie pierwszy raz tak dzisiaj słyszę. Jesteś sobą? Nie, przedstawiam się z ksywki jaką ksywkę mogę mieć? Flash, to jest tak, żeby Flash się przed nami wołali, ale jak wszyscy wiedzą, że mam na imię Mieszko, czego nie lubię. Moi rodzice w tym momencie, moja matka poszła po paczkę fajek i nigdy nie wróciła. A ojciec jest na kontakcie marynarskim, więc dlatego żyje u dziadków. To jest coś takiego, że to jest taki dom, żeby ktokolwiek nie odwiedział, to jest tak fajna moja babcia, która jak nie zjesz tej miski pierogów, to nie jesteś w stanie wyjść po prostu z lokacji. Zaklucza ten. Dziadek zakręca klucz, staje. Obejrzyjcie sobie odcinek do Tak. Powoli patrzymów na wchodzą w inspirację, no? Oj tak. Będzie tak? Tak, ale Flash albo Mieszko może mieć siostrę, może nie, jakby brata, czy jakby ktoś chciał dołączyć do tej rodzinki. No właśnie. Wiesz, słuchaj, ja też mogę tak w ten sposób dołączyć, będąc swoim Nemezis, w zasadzie starszego brata. Wtedy non-stop ci mówię, co tam, wiesz, On ma na mnie mściwy. więc się na tobie wyżywa. On po prostu plastuje cię pod nosem. Mieszko. Przepraszam, to taki trochę bullying tak robi, kiedy go jest tak ładny, Mieszko. Buli go tak napierdala, pokazuje 10 złotych. Widzisz to, kurwa! To ty codziennie chcecie widzieć. Ładnie, rozumiem? Masz mi codziennie dawać swoje podobizny. Tak, z racji tego, że Mieszko ogólnie w pewnym momencie stwierdził, że to fajnie byłoby posiadać dready. Wszyscy go odradzali, żeby tego nie robił. Wszyscy mieli rację, ale Mieszko się upiera przy tym, żeby mieć te dready. Tak jak ja widzę. Mieszko ma dready. Tak jak ja widzę. Nie miałem zero, miałem proste włosy. Specjalnie prostownicą sobie na naturze zrobiłem. Tak. I na studiówkę zrobiłem, tak mam zdjęcie. Tak, ogólnie po prostu ma takie dready takie do ramion i wygląda mi fatalnie. A nie da rady sobie tego wmówić, że jest źle. Ja czekam na łuk fabularny, gdzie znajdziesz jakąś obiekt westchnień i będziesz musiał to... Co umyć? Scena solo cały zapłakany tuż przed studiówką. Tak, Mieszko to dodatkowa sprawa, także Mieszka zawsze to po prostu zawsze, żeby nie sprowadzić jakby z stanu przedzawołowego i u dziadków, to po prostu zawsze jak wychodzi, to jest jakby w tym ładnym stroju, który babcia mu przygotował, ale 50 metrów dalej wyciąga z woreczka po prostu ten strój, który jest po prostu już taki poplamiony, po prostu podziuramiony, żeby wyglądać cool. Ale to w czym on chodzi? W sensie, co jest za strój? Nie, po prostu jakby ja miał takie po prostu spodnie z dziurami, jakieś
No wiesz, trampki. babcia go ubiera w koszulę, sweterek, Tak, dokładnie. Tak, i jak po prostu największe stresy to moment wychodzenia z domu, żeby mnie nikt nie zobaczył w tym momencie. Lakierki. Tak, dokładnie. Nie dajesz mi wyboru. Dobra, a jaki ten ty jesteś? Inaczej, mój też to przeżywacie i to jest jedyny moment, w którym Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że właśnie mi dałeś bazukę. żeby ci strzelić prosto w twarz tym, że nie masz czasu się przebrać. To jest wyścig do wygrania. On tak zrobi! Tak. Stwierdzam! Ale prawdziwym takim pasją W tym momencie jeszcze babcia z ciebie chodzi. On będzie nagle jak wystaje się z torby. wszelkie triki z jojem po prostu, jakby cały czas widać... A ma to, ty od joja, dobra. Tak. I on, on ma po prostu, tak, i on ma w tym momencie tak, te ręce, cały ten plastrach i wszystko było pobijane, ale tutaj ma tu pewnie przypasków z 2-3 różne rodzaje joja na różne okazje. I to jest właśnie ten prezent od ojca, który mi kiedyś wysłał, też tak samo na zasadzie z tej wyprawy, jak przyjechał na parę dni, powrócił na ten paromiesięczny rejs. Właśnie on jest nazywa, że pan Larsen, czy... Zwykłym wierzę, że dodasz sobie coś na spółkę i go nie ma parę miesięcy. Ale też w takim razie, żebyśmy przenieśli to w polską stronę. Nie mam problemu. To będzie brudne szaro-bóle, dalej polskie ludne morze z 1000 paragrafów. Albo się nic pasuje bo właśnie, ale że może rodzina być na Śląsku, a ojciec marynarz, to też spoko. Koło brzegu Marcu, ty. Miałam taką koleżankę na Śląsku, A jaki ty jesteś ten, jaki ten, no. To leci, na razie do tego dojdziemy, bo to jest jakby... Lepszym wytłumaczeniem jest, że wypłynął na morze, niż że znaleziono go po wachcie. Tak, po sztycie. Tak. No i sobie wyobrażam, że ten jego tak jakby ten przedmiot działa troszeczkę, nie wiem, czy ktoś oglądał Dan, to bohaterka miała te ręce, które po prostu łapały to wszystko, to jojowy na tej zasadzie działało, że potrafiłoby jakby oplość, coś złapać, po prostu wrócić się cicho, rozmawiamy na tej deskorolce jakiś ten drift, to jednocześnie po prostu tym jojem ja po prostu się chwytam dalej, żeby po prostu zrobić dalej, kogoś opleść, w tym momencie przytrzymać, czy zabrać dalej przedmiot, to jojem takie, też by to tak działało. Super, świetnie. Ale nazwisko też się właśnie tak, Znaczy ja spisuję to tylko nie wiem, czy raczej myślę, że się zmienia nazwiska i tak. Myślę, że Grit to jest chyba naprawdę pasował. Chcesz kartę? Nie, po prostu. Później sobie Ja ci piszę imię. Nie, napisz Flash. Emperze, to jest spisuję Ale właśnie, czy ktokolwiek mówi na ciebie Flash? Myślę, że mówią Flash. Wpisuję po imieniu w sobie archiwię. Myślę, że jak są ci mili, żeby nie płakał, nie załatwił z nimi, to wtedy tak. Ale ksywy się samemu nie wymyśla, no jakby. No, ale to jest właśnie, ja przechodziłem przez to. Chciałem mieć konkretny styl. Chciałem mieć konkretny styl, chciałem być wirus. Nie przepraszam. Dlaczego akurat Flash? Byłem F-Nerds. On lubi Flasha z DC? Ja mam tak zrozumiałem. Jesteś chyba bardzo szybkim, masz takie dane. Chodziło, że właśnie na tej deskorze właśnie dzięki temu, że po prostu jak się podciągnie na tym joju, to widzicie psiuk jest tam. Nie, po prostu z aparatem jojo z baterią w środku i... Albo pokazuje dupę ciągle, nie? Dobrze, czy ktoś jeszcze miał? Dobrze, to słucham. Przy wymianie na kupienie do kupienia. Moja postać to jest Karolina, Zyrka Koral. Ja bym wybrał, Koral? Pierwszy Koral, I teraz mi mówisz, że przez C. Love you. I generalnie sprawa wygląda tak, miała być polską, ale
wyszło super, jeszcze lepiej, bo jako jej deska, jest deska surfingowa. Zapomniałem właśnie. I jest Czeszką. Spoko. Jest Czeszką i Polską. Ahoj! Ahoj! Dziękuję. Mamy z tego pana. Ale zazwyczaj... Co, ale coś, masz serio deskę? Tak. I właśnie myślę, że my mamy na jakieś wakacje czy coś, wyjeżdżamy z rodzicami, może oni są strasznie słabi. Oni tą deskę to tak krzywo strasznie na to patrzą w ogóle. Co to są amerykańskie jakieś wydziwy. No ale gdzie ty? Aha, że na wakacje. Nie na wakacje z tego baranka wyjeżdżamy nad morze bardzo często. Czy wakacje, czy coś takiego, nie? W końcu dostęp do morza. No chyba, że idziemy rzeczywiście w morze, skoro Nie, mi się kolejną podoba postać pomysł. Może nad morze? To jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej dla mnie, że może to być... Może to być może. Może to być Może to być może. Że mieszkamy nad morzem. No i ogólnie ona jest bardzo taka wychillowana, mało rzeczami się przejmuje. Jak już się przejmuje, to nie widać tego prawie. Tak, po prostu jakoś to będzie. Dajmy sobie spokój w ogóle, nie? Coś takiego. Mimo, że... Typowy serce. Tak, z fartem. Z fartem. Tak, dokładnie. O to chodziło. Ma burzę loków. Tak z wyglądu. Tak, burzę loków na swojej głowie. Bardzo kolorowo, wręcz prawie jaskrawo się ubiera. Głównie w jakieś takie letnie ciuchy. Mimo, że jak jest zima, to rodzice jej każą jakąś kurtkę. No ona chowa tą kurtkę po prostu i zajedzie normalnie, bo jest ciepło tam. No i co, no jeśli chodzi o rodziców, to faktycznie są bardzo surowi. Bardzo patrzą na tą naukę, nienaukę i tak dalej, żeby tam... Bo jak nie, to do internatu. No czasami nawet prosi, żeby do internatu. Traktujesz dom jak hotel. Żebyś wiedział. Taki jednogwiazdkowy. Nie, nawet gwiazdki to nie ma. Potrzebuję sobie cytat spisać. Tak, to już tam jak hotel, to jest typikalne. No dobra, super. No i w sumie to tyle, jakoś tak za bardzo też nie myślałam. No myślę, że ten chill The chill. pasował. Bo to pod tym właśnie rysowałam tą postać. Ja mam postać. Tak jak mówiłem wcześniej, napomknąłem, chcę zagrać azjatycką lolitką, która jest wzorowana na, jeśli ktoś się orientuje, to jest wzorowana na Hugo. Wzorowana na Hugo? Na tym trollu? No musisz urodzać Hugolinę i dzieci. Tak. Jest wzorowana na stylistyce Sukeban. To są te wszystkie gang dziewczyny w długich spódnicach, co były jak jebać kurwa mężczyzn, trzeba ich spałować wszystkich. W długich spódnicach? W długich spódnicach? Tak, na pewno gdzieś ma. Maseczkę. Tak, maseczki, właśnie te drewniane miecze, wszystko. No, stylistyka Sukeban. Aha, taki ten. Tak, dokładnie tak. Postać się nazywa, w dosłownym tłumaczeniu to jest wściekły żuk, czyli Okaiteru Kabuto. O Jezus. Kabuto. Kabuto albo, no, skoro gramy w Polsce, to część może oczywiście na nią mówić żuczek albo żuk. A to twoja ksywa? Bardzo możliwe, Bardzo możliwe, bo gdy latam, to słychać takie bzzz. Więc to może być też to. No co, ja chcę zagrać ogólnie taką The Guts. Chcę zagrać The Guts, bo chcę zagrać właśnie kontrastem, że to jest mała, drobna, szczuplutka lolitka, która jest niebezpieczna. Jest ogólnie chłodna, zimna. Ja zazwyczaj gram postaciami charyzmatycznymi, wybuchowymi. Tak teraz chcę zagrać zimną supą trochę, która jak coś do was mówi, to zazwyczaj jest to coś uszczypliwego, coś wrednego, coś z przekąsem, jakaś krytyka w waszą stronę. Absolutnie tego nie znam. Ale malutka tak samo. Tak,
na przykład. Z jakiegoś filmu się to kojarzy? Nie jest Mi się kojarzy z jednym serialem. To też tak widzę jego postać. Co? O mój Boże. Ona wygląda trochę, ma masę piercingów, co najmniej 13 zaraz. Piercingów. W wieku 14 lat? W wieku 14 lat, tak. To jest bardziej Jestem potwornym piercerem, więc hit me Co out. najmniej 13, bo na 14 urodziny jeszcze nie zrobiłaś. Czyli co roku jedno. Co? Stylistycznie to ona ma ogoloną głowę dla jeżyka. Z twarzy wygląda w sumie jak Powder z Arcane. Ta młodsza Powder, nie Jinx, tylko Powder rzeczywiście. Tylko z ogoloną głową i z strasznie bujnymi brwiami, takimi, że to wygląda jakby dorosły facet wkleić dorosłego chłopa, takie do kryli. tak, trochę tak. Ja bardziej to tak widziałem. Okej, ona nie jest tak przeseksualizowana. No dobra, ale jakby no... Dziękuję. Kropka. No i co? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Rodzice. Moi rodzice natomiast, bo ja zawsze grałem, że albo nie mam rodziców, albo tak jak wy, że trauma przeszłość, albo trauma rodzina. Tylko mam dość tego, a w tej kampanii chcę zagrać czymś, czym rzadziej gram, czyli chcę właśnie zagrać tą stonowaną, mroźną dziewczynką, a jej rodzice właśnie są jak you go, żuczku, jesteś najlepsza, pokaż im wszystkim. Ja jestem jak mamo. I właśnie mam takie, że ja nienawidzę swoich rodziców, a wszyscy twoi rodzice są mega głupsi, jeśli mam babeczki. To przyniosłam babeczki, kochani, mamuś, mamy dwie tacki. Ale Mieszko smakuje przecież, Mieszko smakuje. Także... A ten na gastro, wiesz? Przecież nie mógł odmówić. Nie mógł odmówić. Tak, akurat pani. No i co jeszcze? No ja mam całą właśnie historię związaną z tym, że jedynie kiedy moja fasada spada tej powagi, ten to przy rodzicach właśnie z mamo, i druga, kiedy jest mowa o moim idolu, czyli mojej poprzedniej postaci, która właśnie jest bogiem skatingu. I nieważne, co byście zrobili, ja i tak jestem najszybszy. I ona to cytuje i dlatego też nie ma takiego... Myślałem, że się tego pozbędziesz. Ale ona nie mówi o tym, to jakieś będą wzmianki tylko, ale właśnie przez to nie ma takiego też wybujałego ego, bo zawsze wie, że mój idol by zrobił to lepiej. Dlatego muszę zawsze ryzykować, zawsze muszę robić pompastyczne rzeczy i to jest właśnie bardziej taki cichy Degac, bardziej taki Rafael rzeczywiście z Żółwi Ninja, że to jest ten, co przygryza i potem idzie na solowe misje albo coś reklas robi przy drużynie. Nie, czerwone. No i jeszcze z ważnych to ja też jestem Jojo Master, dlatego mi się spodobał, bo słyszałem, że będzie Jojo Master, nie wiedziałem, że to będzie frajer Mieszko. Ale podoba mi się kontrast i myślę, że ja mam jedno Jojo rzeczywiście, które jest... Powiedz, że jest ogromne. Przy mnie wszystko jest ogromne w zasadzie, pewnie mam ogromne... Aha, w ten sposób. Może można by tak zrobić. Ale moje natomiast polega na tym, że jeśli kogoś dotknie, jeśli kogoś uderzę, no ja sobie robię... To jest ten twój item, tak? Tak, to jest mój item, który chciałem. Jeśli kogoś uderzę, to on zaczyna w szale tańczyć. Zaczyna odprawiać jakiś, jak się nazywa, choreografię jakąś taneczną, po prostu. Graną na tym urządzeniu. Ej, bo ja mieszkam zrobić sztuczkę i po prostu tak... Spierdalaj, to jest bezużyteczna sztuczka, rozumiesz? Spierdalaj. Bo nie umiesz jej frajerki zrobić. Tak, ja myślę, że sztuczki i techniki ty rzeczywiście masz ale jeśli chodzi o szybkość i rzeczywiście niezawodność tego techa, to rzeczywiście ja górę, że ja jestem power, a ty jesteś tech rzeczywiście, nie? Jeśli chodzi o te jojo. I myślę, że jak dotknę twojego jojo, to nie umiem absolutnie żadnego triku zrobić, bo się uczyłem na jednym. Jestem jak ja się na jednym uczyłam, ja nie wiem jak to się robi na tych twoich. Twoje są w ogóle jakieś chińskie. Powiedziała Japonka. Powiedziała Japonka, jebać. No i co? Tyle. No i ja tak na zakończenie na pewno chcę zrobić ark związany właśnie, jeśli chodzi o drużynowo, że oczywiście
postać to postać, gracz to gracz, więc się nie gniewajcie, jeśli moja postać będzie na przykład mówić niemiłe rzeczy, albo jakieś traumy wasze przywiązywać, jeśli o czymś powiecie. Casual story. Ona będzie wredną suką, wszyscy wiecie jak mam kurwa tej lolitki dość. Ja ci będę piątki zbijać. Ej, to nie będzie tak ciężko, kurwa. Chcę zrobić charakter, ale w którym jakby no to jest wredna sucz, która powoli jakby się ociepla. To jest ta zimna suka, która powoli się ociepla i coraz bardziej jest jak dobra, to było spoko. A na końcu będzie Onichan. Oby nie. Jak się ten nazywał ten... Jak się ten Ja film bym nazywał zrobił ten... bingo z Blackbustera. Idol. Idol? Fate. Bias Chapman. Nie, Fate używa, więc... Dobra, super. Ja A na czym jeździsz? Na czym jeździsz? Ja myślę, że na takiej najdłuższej możliwej snowboardówce, nie? Longboard. Najbardziej dla kontrastu, nie? Tak, woli ścisłości, co do twojej narodowości. Nie widzę absolutnie żadnego problemu, żeby to była epoka. Bardzo... Nie jest to było wyjątkowe, ale nie widzę problemu, żeby twoi rodzice byli emigrantami, którzy stwierdzili, że chcą spokojnego życia w Europie, a Polska była najtańsza. Tak, dosłownie mam ziomka, który właśnie tak miał i nazywa się Kuba Akira. Ej, ale wiesz, przepraszam, ale jest coś takiego, że są mogli być zafascynowani Polską, od samego po prostu Wiesz dlaczego? To jest w ogóle, ale jest takie coś, że... Japończycy kochają Polskę, bo ją mylą z Portugalią. Bo Portugalia była jedną z pierwszych. A nie z Holandią? Że z Poland i Holand? Holandia i Portugalia to były pierwsze narodowości, które zaczęły handel jeszcze podczas żeglugi zwykłej z Japonią. Więc bardzo pozytywne mają relacje. Więc jak słyszą to mają Portugal w głowie. Albo Holand, tak. Tak, żeby się nie miał tak z Czechami. są fan naszego kabowego. Ale jest coś takiego właśnie że ulubiona... Obejrzyjcie sobie to anime, gdzie postacie są narodowościami. Nie pisuiska. To Polak, że Polska jest tam bardzo... Mój Feliksiu. Paluszki lubi Felix. Że ulubionym alkoholem polskim w Japonii jest dziubrówka. Banana parskie tam. Ja mogę chyba, ale ja będę musiała Enter zapytać, jak my to z tym Blaze'em robimy? Co my z tym wiekiem Blaze'a robimy? Czy my go cofamy? Chcesz, żeby to był jego... Ja myślę, że tak. Można byłoby na spokojnie zrobić mały retcon, że jest 1-3. To jest jedna opcja. 2, że wrócił wyjechał do miasta i teraz wraca i ma tyle lat, nie ma problemu. No ja myślę właśnie tak, że będę taki 17-18 właśnie, ale nie wiem. Tylko się trzyma z małymi. Liceum jeszcze, tak? No. I mówiliśmy wtedy takie Albo w ostatniej klasie, w drugiej klasie liceum, a już, albo? Że 2 lata do tyłu, nie? Nie, w sumie nie widzę innego. No, ja chyba bym, w sensie, ja nie wiem, czy chcę retkonować, ja właśnie bym bardziej, tak. A jeszcze jest kolejna ewentualnie opcja, no bo jakby po tym finale tam mogło być dużo różnych dziwnych rzeczy. Tak, bo był tam przecież w epicentrum, nie? Więc ja też rozumiem. Dobra, ale to jest coś, co my nie rozumiemy. Ej, dobra, cicho, bo spoilery tutaj są. Inaczej, jeżeli chcesz, żeby miał mniej lat, to możemy tak to załatwić w kuluarach, że ma tyle lat i będziesz musiał potem ewentualnie zresztą wytłumaczyć, dlaczego jest taki dojrzały jak na swing. A jeżeli tego nie robimy, to po prostu ma x lat, dajesz mu tyle i... No, zróbmy tak. Ja się śmiałam dzisiaj do reszty, że on po prostu jest do reszty ekipy jak I've played these games before. Czyli byłeś tak Josterem, zanim to był cool. Ja mam tylko pytanie szybkie, co znaczy family ultraterrestrial? Co?
Jest z familii Ultra Terrestrial. Bardzo przyziemni. Aha, dobra, dziękuję. Tak strzelam. Dobrze. No to tak zróbmy. Powiedzmy, że on jest troszkę ten... On... Właśnie, bo co z tymi paradoksami? No chuj to wie. Właśnie myślę. Dobra, na szybko wam po prostu powiem, kim jest Blaze. A więc nazywa się Eric, konkretnie to Eric Breaker, ale ma ksywę Blaze. Jeżeli zastanawiacie się, skąd wzięła się ksywa Blaze, Blaze jest dość płomienistym chłopaczkiem. Blaze jest ma dość takie drygi piromanistyczne i bardzo lubi to pokazywać w swoim girze, czy to jest przez jakiekolwiek dopalacze po prostu do deski, czy samą deskę, która jest cała w jakichś graffiti, płomieni i tak dalej. Ma na policzku symbol płomienia? Nie, ale ja mam. Ale tak, Blaze ogólnie to jest Guts, w sensie gram archetypem The Guts. Blaze bardzo ma swoje pewne stare zasady, ponieważ Blaze kiedyś jeździł z takimi jednymi, co się kwantomy nazywały i oni nie są ważni dla naszej historii. Ważne jest to, że Blaze sobie wyrył gdzieś w mózgu ich mentalność. Więc on ma pewien swój kodeks zasad, który generalnie głosi głównie o tym, żeby być najlepszym. Jak nie jesteś najlepszy, to wypierdalaj i twoje triki mają być najlepsze, najfajniejsze, najbardziej cool. Więc on jest ogólnie impulsywny, on się bardzo często wrzuca w niebezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast to, co myślę, czego Blaze się trochę nauczył, więc teraz też to ma, to Blaze od zawsze był bardzo społecznym dzieciakiem, jemu bardzo zależało na dobrym imieniu społeczności. Tak jak się przed chwilą do Dianizego śmiałam, generalnie Blaze jest znany z tego, że jest nadwornym piercerem. On zawsze na wszelkich skateparkach przesiadywał i po prostu kół ludzi. To jest ten gościu, który widzi, że masz nieokutą mordę i do ciebie podchodzi i jest tak, nie, generalnie zajebiście, ale wiesz co, czegoś ci brakuje. Ja to bym najpierw tak powoli zaczął małego metalu. Robimy teraz? No, taka industrialna jednego, nie? No, taki coś małego, stary, będzie cool. Ej, to przez ciebie mam te dready. I can totally influence. Tak, Zgadzam się. Przez ciebie, dzięki tobie. Ty gimnazowałeś, ja jestem jak jednego, co ja jestem pizdą? Lubię twój styl, no. Ja tego nie. It will grow on you. No, i anyway, jeżeli chodzi o gear, to sobie zaczęłam myśleć, bo wcześniej niczego takiego za tą deską, no i w pewnym momencie nogą, nie miał, ale zaczęłam myśleć o tej strony piercerskiej. I czy my możemy zrobić igły, coś w stylu tego, co ma Yondu, kurwa, ze Strażników Galaktyki, że on gwizdże i to kontroluje? Te igły? Tak, czy nie ma czegoś, co by mu to mogło pasować? Słuchaj, widzisz tą katanę? No. To może się stać igłami. Nie widzę problemu. Przecież to tylko estetyka. Chodzi głównie o umiejętności związane z nimi, nie? Czy tam bardziej... On właśnie jeszcze into hit i akurat będzie pod jego ogień. Zajebiście. Tak też zrobimy. Tak, to są mi tam... No to tutaj skąd pan papuga ci zasłania. Dobra. Więc tak. Super. Więc... Jesteś Amerykaninem? Ty, a czekaj, obczaj sobie to. Oczywiście, że być Nie, w sensie na kim? Obczaj sobie to jeszcze. No Eryk, no. Czekaj, to zaraz sobie przeczytam. Byłeś w internacie za morze, za oceanem. I tak naprawdę to nie jest Eric Breaker, to jest Eryk... To jest Eryk Przerwa. Tak, no właśnie, widziałam. Nie, totalnie możemy tak zrobić, że po tym wszystkim, co się stało i po tym, jak to miasto zniknęło, to on był jak, o kurwa, no chyba nie mam opcji, pora wrócić do domu. No. Albo dostałeś list, wracaj do domu. Okej, I'm done. Dobra, to nad rodzicami jeszcze pomyślę w takiej kwestii. Chcesz, żeby było krawędzioła? No. Dostałaś... Eryk dostał wiadomość, że ktoś z rodziny zmarł, jest pogrzeb, trzeba przyjechać. I... Zastanowię się, kto dopisze ci, jakie jest moje statement wobec tego, Okej. ale myślę, że absolutnie. No, ale także z takich, co musicie wiedzieć, to tak jak
mówię, to jest ten narwaniec, to jest ten, co wybuchnie i się na was wydrze, ale potem was walnie w ramię i będzie jak, nie no stary luz, żartowałem, przecież tylko jesteśmy ziomeczki. Tak mnie kurwa poniosło. I to jest ten, który wywołuje pożary i jakby ktoś coś, jakiś piercing, jakiś coś, zapraszam. On z otwartym sercem. On wbrew swojego ciężkiego, wybuchowego charakteru ma naprawdę bardzo otwarte serce. Za 30 lat to jest ten wujek, ze mną się nie napijesz, ze mną się nie napijesz. No i tak jak jest tutaj powiedziane, to pewnie zrobimy jeszcze to z Enterem dokładnie, ale no pewnie będzie trochę starszy od was i pewnie będzie pan czasem dawał jakieś nauczki, że nie, ja to przeżyłem już. Ale ile ty masz lat? Jak będziesz w moim wieku. Za dużo. Co ty kurwa, co ty w ogóle głównie wiesz o sklepowaniu? Co ty wiesz w ogóle głównie o sklepowaniu? My w Stanach to żeśmy na narwalach I właśnie to jest pies pogrzebany, nie? Bo ty się dobrze znasz na skatingu, ale to jest like blasting, nie? Więc jesteś w nowej wodzie. Tak, ale on i tak sądzi, że on wie najlepiej. No. Jakby... I co na czym jeździsz? Na czym jeżdżę? Ja jeżdżę ogólnie na longboardzie, który... Znowu? W sensie znowu. Powiedz mi, jak wygląda ten deskorolkiem. Znowu? No, a ja mam... Nie. Longboard to co innego. Właśnie. Snowboard to też co innego. Wiem. Chodziło mi o długą, nie zdecydowałem jeszcze też, nie? Ale w sensie, że bez kółek. W sensie, A wszystkie mamy chyba bez kółek. Wszystkie są bez kółek. Aha, dobra. Wszystkie są bez kółek. Znaczy mają kółka, ale to są antygrawy. Na wodzie nie latają. No tak, no przecież Bez dopalacza. No przecież moim ulubionym filmem jest Paweł Z dopalaczem przecież latają na wodzie. Tu jest ewentualnie gear właśnie, żeby mieć buciki. To jest fajne. A ja też nie dopowiedziałem, bo tak się dopytuję każdego, na czym jeździ. Ja nie powiedziałem, że ja mam te kurwa łyżworolki, nie? Spoko, bardzo spoko. Ewentualnie jakieś, no właśnie bez kółek. Wiesz co? Ty powiesz? Był taki ten... Okej, czy ktoś jeszcze ma kartę i ma pomysł? Znaczy pomysł tu jest. Karty nie mam pomysł teraz. Okej. O, masz. Znaczy nie mam karty. Ewentualnie mogę ci Dobra, zapisać. czyli ten na snowboardzie. Dobra, to ja tutaj poproszę takie 2 minutki przerwy, bo ja muszę do toalety. On się też musi zmywać, więc trzeba zrobić przejście przy Blaze. Czy Blaze został opisany do końca? A z czego strzela Blaze? Z czego strzela? Reagan to Reagan. Reagan to później. No nie, ja się tylko z tymi rodzicami zastanowię, a tak to myślę, że wszystko powiedziałem. Tylko teraz się zastanawiam w sumie, czy jeżeli robię tego starszego Blaze'a, to czy jednak nie pójdę w hard, tylko to będzie takie jego... Zimne serze. Znaczy nie zimne, ono jest bardzo gorące, jak on cały. Tylko on jest taki, że on chce naprawdę im pomóc, tylko robi to na zasadzie, że nie będzie jak, ej, ale chodź, zrobimy to razem. Tylko co ty frajerze odpierdalasz? Słuchaj, nie umiesz na desce stać? Dobra, kurwa, słuchaj mnie. Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jesteś jak młodzieżowa wersja tego typa z amerykańskich wojsk, który o 5 rano budzi cały szwadron. Nie, wiecie co? Ja go jednak zmienię na hard. To, że on się popisuje i tak dalej, to jedno, ale mimo wszystko chyba jednak hard pójdzie. Tylko jest nieokrzesanym hardem. A ja to czytałam, spoko. Mogę coś dorzucić a propos mojej postaci? Jasne. Tak. No bo tutaj właśnie zastanawiałam się nad tym, nie wiem, moim środkiem transportu, no to pomyślałam, że po prostu będzie taka nietradycyjna deskorolka, może bez jakichś tam szczególnych mocy, no bo Neonka nie chce się coś tak za bardzo może. No właśnie kolorowa może. No natomiast taka kolorowa, ale w sensie, że jakby ona nie ma takiej jakiejś specjalnej technologii, że jakieś tam rzeczy powiedzmy... No oprócz tego, że lewituje, bo wszystkie. No to właśnie to jest to. No i jeszcze może po samej rodziny, no to tak pomyślałam, że to jest taki układ, że tata to jest taki bardzo taki na chillu, on pracuje w lokalnym wypożyczalni DVD, co jeszcze kiedyś tam ludzie pożyczali DVD przez Netflixa, no to wiecie o co chodzi. Więc tak, no zazwyczaj on jest tym rodzicem, który tam no tej surowości w sobie nie ma, więc Neonka, na przykład jeżeli coś tam się skrobała, to woli jemu to powiedzieć niż swojej mamie.
więc czasem tam tata jakieś tam ma swoje sekrety, no i myślę, że zazwyczaj młodzież, która tam przychodzi też, no to go lubi, bo z nim znajduje wspólny język, no a właśnie z drugiej strony no, mama to jest jak taka kwoka, która tak chowa swoje dzieci, niechętnie je wypuszcza na świat. I jak moja postać ma, jeśli nie odebrałem połączenia od mamy, to zaczyna się bać, bo zaraz mama panikuje i będzie dzwonić na policję, więc ona chce jak najszybciej do niej oddzwonić, co może jej przeszkadzać. Na topie kończanaka? Na topie kończanaka? Taka na topie kończa właśnie. Jasne, jak usłyszy gdzieś strzelanina w mieście, to od razu się martwi o dziecko. Tak, no dokładnie. Strzelanina w mieście. Normalna rzecz. W koło brzegu w Malcie. To ja chcę być taką nastolatką, która nie jest jak inne dziewczyny. Jest tak, tam nie ma do czego przyjebać, nie? W tej rodzinie. W sensie to jest taka zwykła rodzina, taka umiarkowanie wierząca, umiarkowanie wykształcona, dość wykształcona, ale też nie bez jakichś ekscesów, umiarkowanie zamożna, mieszkająca, klasa średnia, nie? To jest, i ona nie jest jak inne dziewczyny, chodzi w trampkach, ona czyta fantastykę, ona słucha muzyki i lubi pizzę też i ona w ogóle nie jest jak inne, a te papierosy ma mocno od koleżanki, to ona mi dała, żeby mnie przytrzymała i ja myślę, że my jesteśmy kuzynostwem. Jesteśmy kuzynostwem, mamy wspólną babcię, no i mieszkamy w bloku, ja na jednym piętrze, a Gabriel na piętrze wyżej, to jest mieszkanie po babci, dlatego, że twoi rodzice się rozwiedli, no i z ojcem się tam wprowadzili, no a ja mieszkam z moją absolutnie standardową rodziną, której nienawidzę. Myślę, że mam starszą siostrę bądź brata w jakimś szczęśliwym narzeczeństwie, które działają w latach tak jak się powinno, nie, że tutaj narzeczeństwo, w tym dzieci, w tym jak sobie kupią nowe mieszkanie, a w tym coś tam, a tu samochód. Natomiast ja tak nie chcę i ja tak nie będę. Jak jest mróz, to chodzę w t-shircie i rękawiczkach bez palców i całą zimę będę chodzić w trampkach, ponieważ tak będzie. Na złość rodzicom. Na złość rodzicom, proszę sobie duszę. I robię wszystko, żeby pokazać, jak bardzo ja jestem inna niż wszyscy. Bardzo bym chciała, żeby się do mnie zwracali jakimś imieniem z fantastyki. Na przykład moi znajomi mnie nazywają Galardirą albo Arweną, albo cokolwiek. Na moje nieszczęście niestety mówią do mnie Cicha. Cicha. A jak masz na imię? Ja mam Hanka. I myślę, że to jest coś, co ciebie może irytować, bo to ty słyszysz, jak gdzieś na przykład wieczorem jakiś znajomy staje pod oknem i woła Cicho! Czy jeszcze raz jak masz na imię? Ale mi się podoba to, że sceny tutaj będą jakieś takie mroczne, nie wiem, jakby praca najebany ojciec i ma ciężką rękę, tymczasem tu masz problem, że ci obiad ugotowali. Oni mnie nie żałują, żeby się uczyć. Same girl, same. Ale oni nie żałują, żeby się szczególnie uczyć. Moja siostra na przykład, ta starsza, spełnia te potrzeby rodziców, żeby być ambitnym i żeby wypełniać ich plan. A mnie się tak naprawdę nikt tam nie interesuje. Ja mam przeżyć, nie wylecieć ze szkoły, preferowanie, jakby było, gdybym tych fajek jednak nie paliła. I czasami jednak, to jest tak, że gdyby oni powiedzieli, że czują tą fajkę w moim pokoju, to musieliby coś z tym zrobić, więc udają, że nie widzą dymu, nie? Na tej zasadzie. Bo mi to przejdzie. Wchodzi mama i bez słowa otwiera. Tak, otwiera okno i nic nie mówi, ja też nic nie mówię. Bo ona się boi konfrontacji. Bo ona się boi konfrontacji, ja nie chcę konfrontacji, kiedyś jej przejdzie, ona się musi wyszumieć, prawda? I myślę, że to jest trochę na tej zasadzie. To jest długi ląd. To jest długi ląd, ale na końcu jest dynamit. Ale fajnie w tym filmiku było powiedziane, że no i robi tą rozmowę, której oboje nie chcecie przeprowadzić. Tak. Będzie ten moment, w którym przyjedzie policja, zapuka z pedagog i powie matce, co ma zrobić i matka będzie miała takie lata podobnie do twoich drzwi. Ja myślę, że to jest tak, że ja bym może chciała mieć ten kolczyk, ale teraz się cykam, nie? W sensie to nie będzie tak, że ja powiem, że się cykam. When it's your time, hit me up, darling. Że ja nie mogę tego pokazać, bo wymyślę dobry powód, nie? To jest to, że te ciuchy, one wyglądają jakby wyciągnięte ze śmietnika, są pewnie z lumpa, ale one pachną płynem do prania. Blaze po prostu potrafi się z tobą godzinę kłócić, ty mu podajesz powód, czemu nie, on ci podaje inny kolczyk. Myślę, że to jest trochę łuk o tym, że albo
albo mnie ten dom złamie w końcu i będę zupełnie szara i jakby zrobię to, co rodzice mi kazali, ponieważ wszystkie pokolenia przed tak zrobiły i to jest jedyny słuszny sposób, żeby przeżyli, więc ja też przeżyję, albo się stanie coś bardzo złego. Myślę, że to jest taki Taki rebel po prostu, tak? Rebel? Ale w sensie taki na szybko. Bardzo realistyczne. Nie masz policji, ale na 70%. Nie bać policji, ale ja muszę do domu już chyba. Chyba na kolację, że... Świetnie. To może kiedyś pobieram, ale nie potrafię tego robić, więc będę mieć spray do łokci, nie? Raka i wydawać, że nie bawię. I mogę mieć taki portal gun, ale nie jak w Ricku i Morty, tylko jak w portalu. No, W sensie jasne. 2 portale i przerzucanie rzeczy między nimi. Nie Ja ma myślę, chyba że na czegoś spokojnie. takiego. Spróbuj znaleźć coś takiego, jeżeli nie ma. Nie, wydaje mi się, że nie ma czegoś Ale takiego. Nie, Spójrz ale sobie jest na tego podobne. postawę. Dobra, Jest coś podobnego i myślę, że... coś podobnego. Dobra, to ja sobie czegoś poszukam. Jest gra Next Buty Mega Friction potem, ale dopiero potem w modach ma, że... I myślę, że to Coś tam na pewno było. No mówię, no w Mega Friction jest potem w modach, że możesz przeciąć jakby wymiar i... W sensie nie, jeszcze tak na sensie nie przeczytałem do końca, ale tak wiesz. I to sobie potem Dobra. Nie masz jakby co tam zrobić, nie? Jak znajdziesz tam coś portalowego, to spoko. Jak nie znajdziesz, to masz tam na dole opcję weź coś z innego device'a i wtedy będziesz mogła wziąć tam ten portalowe. coś pomyślę. No super. Nie wiem, ale to będzie To będzie niesamowite. To będzie bolało. obczaj sobie algorytmy. Ja mówię, że mamy smart. Smarta nie mamy żadnego smarta w ogóle. To ma tak naprawdę tylko taki, że masz własny aż. Ja to Znajdź sobie który. Daj mi jeszcze jedną kartkę. Co? Daj mi jeszcze jedną kartkę. Ale tu też mi to researchowo. Zresztą nie, ale to jest gaz. To jest gaz. To jest gaz, ale da się to No. Świetne. Świetnie. na słodkie muszą swoje problemy w środku. Nie tak. Tak, właśnie miałem pytać, czy to jest tak właśnie, że na przekór, czy właśnie, Ja czujesz, nie? tak czuję. Potrzebuję kolorowych rzeczy, tutaj są też kolorowe. Droga na przykład, to jest zależność, to jest reakcja po prostu. A ja to robię dlatego, że jestem niezależna. I ja sobie nie potrafię sobie wyobrazić innej niezależności niż tak robię. Nie, to jest ten Trump, który się nadleciał, ale jest sklejony tak tape'em i moja matka jak to widzi, mówi, Jezus, czy sąsiedzi cię widzieli z tym? Czy sąsiedzi to widzieli? Co ludzie powiedzą? Nie, ona tak. Nie. Wyciąga ci pieniądze i Ale to jest styl! Wydaje mi się, że harcerskie jest strasznie boli, nie? Jakiegoś mieszania to jest styl. W innej sytuacji jakby pasek ze spodni czas, nie? A tutaj po prostu kupcy. Tylko przemożenie. Tak, tylko mikroagresję. Jak zabić 1000 razy łyżką? To jest dokładnie, to jest historia tej postaci. Najbardziej niezmienniczne narzędzie zbrodni świata. Hej, tak, to z tą, co chodzi... Tak, tylko że zamiast łyżki masz mikroagresję panu rodziców. Wiesz, ile terapii to potem zabiera godziny. Mamo, gdybyś ty chodziła na terapię, to ja bym tego musiała. Po prostu weź się w garść. Tak. Super. Dobrze, kto kolega? Gabrielu, ty masz jakąś ksywę? Okej, to zostawiam blank na razie. A na czym jeździsz? Jakby ksywa jest albo jak to może nienawidzić. Dobrze. chyba, że masz imię, którego nie widzisz. No. Wtedy jest ksywa. Wiem, że masz to. Mam pomysł, a raczej Nie, jeszcze nie. szczurem. Okej. Dla wspomnienia, albo dla innych to jest po prostu postać, która
Generalnie to jest młody dzieciak, taki dość miły, taki dość honorowy, jeśli chodzi o swoje jakieś idee. Natomiast, że generalnie padną z biedoty, to ukrywał się w kanałach i jeździł na desce surfingowej po tych kanałach. Natomiast on to... Żeby nie było, zapomniałam. On jak teraz przejdzie na... Ale przecież możecie grać. Nie, weź mi wspomnij, bo ja... Ale co? Rastasz, tak, Rastaman. Będzie Rastamanem. Ej, ale wiesz co, ja wyobrażam sobie, że jest był biedny, jeśli po kanałach, to wyobrażam sobie, że na takiej starej desce podcastowej No, więc teraz będzie Rastamanem, który pali wąko, jeździ po kanałach na desce surfingowej i... Była po kanałach, chyba takich bez dachu. Ale to wiesz co, myślę... Kanał La Manche. Na tych kaplach. Po nowach będzie. Ale wiesz co, my myśleliśmy... Rower melioracyjny. Po śląsku doby. Jest słowo. Tak. Moja dziewczyna miała chodzenie właśnie wzdłuż domu, to była taka właśnie aktywność po szkole. Jak nie się do lasu. Ona jest z innego rejonu. Krawężnik, jestem z tego mikromiejśca w kraju, gdzie się na krawężnik mówi Borsztajn. Borsztajn. Ale wiesz, że to jest prawdopodobnie to słowo. Ale wiesz co pomyśleliśmy? Żeby on mógł po tych kanałach jeździć, to musimy się o równej godzinie umówić. Wszyscy w tym samym momencie spuszczają wodę w kiblu i leci fala i Tak, ja się śmiałam, że po prostu my już mamy taki nawyk, że jak idziemy na jakiś wypad i wychodzimy z domu, to spuszczamy po prostu wodę w kiblu, nieważne czy tam byliśmy czy nie, żeby wiedzieć, że szczur może dotrzeć. Dziecko mnie regularnie. I chodź z domu ściemy. Rozkulturamy to. Nie masz kurwa co mnie Dobra, a dlaczego się z tego dużej metropolii przeniosłeś? To też omówiliśmy. To też zabłądził świadomie. No co, no jak stracił lidera, stracił ludzi, z którymi się tak powiem uczą. I myślę, że jedyną osobę, jaką zauważył po tej całej tragedii jest Blaze, więc zaczął go stalkować, żeby znaleźć pomysł. Tak się złożyłem. Dobra, to niech on go stalkuje już podczas finału tamtej kampanii. Już podczas finału tamtej kampanii. Ale co podczas tego finału? Już wtedy go stalkował. Żeby nie było go w momencie, w którym... No. Ej, ale szczur był NPC, czy... Był NPC, więc to jest zrobione przeze mnie. Spoczko. To co? Ja tylko wszystko powiem, że generalnie Paradoksalnie. No śmierdzący szczur z kanałów jest mimo wszystko charyzmatyczny. Ej, szczur, a ty masz imię jakieś? Tak, co? Zastanawiam się, ciekawie nazywać zapak z rogu. Bo zastanawiam się, czy wtedy będzie porzucił, ja wtedy nie wymyśliłem mu imienia. Ale się zastanawiam nad imieniem ogólnie. Dobrze. Jeszcze mam znak na razie szczur / To ja potrzebuję twojej godziny. rodziny. Tak. Teraz. To jeżeli nie masz pomysłu, to później, ale potrzebuję jedna sesja. Jak się już będziesz miał. Nie miał rodziny. Ja pamiętam, że sierotą, więc jego rodziną może być na następna. Ja mogę go wziąć pod dach. Ale taki, ale... Ale nie, w sensie nie ironicznie. Na jakiejś bluzce, który też mieszka w Krakowie. Ty miałeś tą... Bezdomni się trzymają między sobą. Kto miał tą miłą... A tak, Albo nie ironicznie mówię, że jak on mnie już zaczął i tak stalkować i ja po prostu zobaczyłem go w tym pociągu, to może straciłam akurat brata. Może na pogrzeb brata jadę. I rodzice tak afektywnie. no właśnie mówię, że ty miałeś tą miłą rodzinę. jest bardzo dobre. Ja jeszcze nie mam rodziny, ale sobie myślę. Tak, to Ja wiem. Rodzina tutaj musi być takim ugruntowieniem, takim hakiem, że cię z powrotem ściąga na ziemię. Ale ja totalnie mówię, jakby zupełnie na serio, jak są bezdomni i nie mają żadnych rodzin, to oni się bardzo trzymają grupę, w sensie oni się odwiedzają w szpitalu na przykład. To są takie Tak, to grupy. prawda. Jest Oni się cała... naprawdę trzymają W razem. Stanach na przykład jest cała w ogóle subkultura, jest kultura hobo. Jak jestem przy
przykład jak jest mocnego dnia na Makuszyńskiego w Hucie, bo to oni mają tam pokoje, które są 4 osoby na przykład czy 6 i oni są, oni się bardzo znają w tych pokojach, nie? Jak komuś coś jest, to oni wołają lekarzy sobie nawzajem do siebie, że Bardzo, jakby się kumplują. bardzo fajny film jest o tym anime The Tokyo Godfathers. I tam jest właśnie trójka. Oj tak, Jezu, piękne to było. Nie wiem, czy trzymają rzeczywiście jak ludzie. Tak, oni Ale są szczur, dziecko, które jest w ogóle ja ci jak składam Budda propozycję. wygląda, więc tak. Chcesz zostać adoptowany przez moich rodziców po stracie brata? Okej, pomysł nie przeszedł, ale mega mi się to podoba, żeby była społeczność, pomimo tego, że to jest mała mieścina, żeby była jakaś mała strefa. Z każdej mieściny. Ale to zawsze To się wtedy szulernią, że tak powiem. No to te 4 osoby, te 4 osoby z ławeczki też się... Ej, wy się śmiejecie, a nikt mnie nigdy tak dobrze... Ja się nigdy nie poczułam... Ja się nigdy nie poczułam tak dobrze przez kogoś potraktowana, przyjęta pod swój dach, jak poszłam na squata w Krakowie i robiliśmy tam sesję zdjęciową i się właśnie wystraszyliśmy, bo trafiliśmy na mieszkańców. Oni byli jak, nie, witam na moim rejonie, tutaj jest tak, tam mamy nawet budę dla psa, bo się psem opiekujemy, tam nie idźcie, bo tam są największe szczury, jak chcecie, tędy się da na dach, a mogę fajeczkę za to, że tak ładnie oprowadziłem, a proszę pana, oj, super. Poszło na serce, oprócz szczury. Słuchaj, złotowca, który nas zaprosił na swoją opalarnię. Ale to takie pantury właśnie. No anarchiści. Anarchiści bardziej. Kierowniku. Ja mam, tylko nie mam pod kwestią mechanik. No to dobierasz sobie. Dawaj pomysł. Ogarniemy. No tak, Okej, dobra. Ja miałem pomysł na postać. Imienia. Nazywa się Daniel, a jego ksywka to jest Paint. Ponieważ... że ten program. Tak, bo uznałem, że jeżeli on ma takie powiedzenie, jeżeli nie da się czegoś zadymić, to da się to zamalować. I jeszcze raz jak się nazywa? Daniel Paint. Paint. Jak ten program do Paint hejtuje im. Będzie bulek. Paint żyje wiecznie. Będzie pain. Paint, silent. Planowałem, żeby ten dzieciak był tak bardzo związany z malowaniem po murach, rozklejaniem plakatów, ogólnie zabawa z bombami dymnymi. Czyli pomagać Złotej Rączki i okolicznej wsi. Tak. Wsi. Wielu. Tak. Jego takie powołanie do tego wszystkiego wynika z tego, że on wcześniej mieszkał z rodziną na farmie, ale korporacja wykupiła farmę, co sprawiło, że jego ojciec zmarł na zawału, bo pękło mu serce przez to. I on doszedł do wniosku, że żeby walczyć z tym wszystkim, trzeba pomalować świat na kolorowo, bo korporacje są zawsze takie szare. I zawsze podąża do tego, No żeby... i Paint the Town Ruins. Tylko nie farma, tylko jak to się nazywało w Polsce ten, Boże, gospodarstwo rolne. PGR! PGR to był. Tak. No ale tak. On ogólnie ubiera się tak, ma zawsze jakąś koszulę, która jest ciągle ubrudzona farbą i zawsze ona ma na plecach doszyte miejsce na plakaty, żeby je szybko wyciągnąć i przykleić. Biega w takich spodniach, gdzie ma pełno kieszeni na farby, jakieś drobne rzeczy, tak, kleje, cokolwiek. I on by jeździł na łyżworolkach, które mu się wysuwają z nóg. A przez to, że ciągle... Z butów. A przez to, że ciągle... Znów to ta kampania wcześniej. Tak. On się skaterstwem zajął w ten sposób, że on najpierw zajmował się parkurem, a że parkur to dosłownie jeden krok od skaterstwa, to przeszedł na skating. Okej, spoko. Dobra. Kojarzę, że tutaj jest ten device, że masz te buty, nie? Tak, i właśnie myślałem nad tymi butami, tylko nie zrozumiałem, na jakiej zasadzie one działają. Masz antygrawy w podeszwach. Aha. A może potrafią się przyczepić do każdej powierzchni? Na przykład. Spider-Man. I myk na Pałacu Kultury. Albo że skacze, albo że skacze po prostu, wiesz. Zawsze jak widziałem Pałac Kultury, to marzyło mi się, żeby coś jebnęło na tej górze, żeby było takie...
Spełnimy marzenie. Wyobraź sobie takiego wielkiego... Nie, bo jedne są to są. No, na przykład. Jak chcesz parkour, to możesz przy parkurze zostać. Jest Czym się po prostu wylewa? tak szybko. No. O, to zostanę przy parkurze. Teraz dawniej to byłby dżem, teraz to byłby pistacjowy. Czy ja sobie to obczaję? Podaj mi te karteczki z tymi... Proszę? No weź to, poczekaj. Daj. Mało jest kampusy. Ja nie. Ty nie. Doszedłem do wniosku, jego matka jest strasznie nadopiekuńcza po tym, jak ojciec umarł, że... No. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, tyle wymyśliłem. To jest wystarczające. To jest bardzo fajne. Nadopiekuńcza matka. Tak. Czyli jakby ojciec, co jakby przyszła korporacja, dała mu dokument do podpisania, że wykupuje, a on wtedy... No, że on chciał o to walczyć, ale wyszło na to, że oni jakoś sądowo to obeszli i musiał oddać tę ziemię. A, czyli dobra, czyli jakby to był, że to był proces, dobra. Czyli to był proces, tak. Że to były procesy. A nie, że dostał pismo, zobaczył i wszedł. To były procesy i w końcu zeszło. No poddał się po prostu. Taki killdozer, ale z gości. Z zakończeniem. Kto następny? Możesz, jeszcze planujesz dostać. Dobra, to mogę ja. Jeszcze raz. Myślałem, że ten... Okej, w sensie... No The Hard najbardziej Dobra, Okej. To myślałem, że dla mojego ziomka imię Konstanty Kostek Kawczyński. To jest nieumyślne. Okej, dobra. Tak czy inaczej. Nazywam cię Białas. Tak, moim specjalnym ekwipunkiem będzie biały kaptur. Dobra, nie. Tak czy inaczej. Idea jest taka, że był bez trochę lepiej usytuowanej rodziny. Stary wzbogacił się na transformacji i obecnie jest jakimś środkową klasą średnią. Jest radny. W sumie Jest radnym. Będzie publicznie. Teraz jest dwójce, więc To już było 3 lata temu. No. Natomiast konsekwencja jest taka, że rodzice generalnie są bardzo nieobecni i tutaj jakby trochę mam dwie strony idzie mi koncept, nie wiem, który jest lepszy. Troszkę, tak, ale mogą to pójść albo w tę stronę, że mają kompletnie ma w niego kompletnie wyrąbane i on sobie robi co chce, albo w drugą stronę są bardzo wymagający wobec niego. Nie wiem, która mi się bardziej podoba, bo jedna mnie skłoniła do tego, że dajmy na to stary mógł mieć nawyki hazardowe i kiedyś zasadził go do gry w pokera, po czym młody się zorientował, że to, co najbardziej lubi w życiu, to podejmować bezsensowne ryzyko. Powiem tak, jakby od ciebie wymagali, to masz więcej angstu, nie? Jak pójdziesz w stronę, To chyba jest ciekawsze. To Blaze może mieć, to ciebie możesz mu kogoś przypominać. Szczególnie, że to jest... Dobra. Szczególnie, że to robi ironia, że właśnie nazwisko to Kostek, więc musisz w kościach być najlepszy, kurwa. Znaczy, myślę, że mogę pójść w tym kierunku i że wymagania są, przez co on też siłą rzeczy musi inwestować trochę czasu swojego w naukę i co też skutkuje tym, że jak stary go zaprasza jednak na grę, on na przykład oszukuje w kartach, bo je liczy. Generalnie... Tak, to wtedy w tym kierunku szło raczej, no. Myślałem, żeby jechał, że jeździłby przez to, że na przykład w ferie zimowe jeździliby na narty co roku, do jakieś Alpy czy inne sytuacje. Jedyna sytuacja, w której ma jakiś kontakt ze starymi, jeździłby na nartach. Takich krótkich Są takie właśnie, że bez kilku się jeździ. Tak, właśnie o czymś takim myślałem. A jako... Takie krótkie ważki spoko. I myślałem, że jako broń mógłbym mieć taki mały karabinek Gaussa na karty. Super. Coś w tym stylu. Kurwa, jak... Deadlands trochę. Twister ten kanciarz. Tak. Ja nie wiem, jeden z czym mi się skojarzyło to z Yu-Gi-Oh, że mają kurwa takie... Ej, ja nie ironicznie, to byłby zajebiste. Uwierz, serce kart. Kartę płatkę. Wsada. No, na przykład. On ma faktycznie w pokoju całą kolekcję na ścianie kart Yu-Gi-Oh. Okej, dobra, kupiła mnie. Podartego tego niebieskiego kiby smoka, podartego. Wszystko pokoszulkowane. O, dobra.
magiczny przedmiot. Nawet jest... Okej, to mi wytłumaczyło, ja miałem wątpliwości, co użyć jako ten. To jest zajebiste. Super. Ale co tam miało być, że co, że ojciec gra i wie go na mapie? Jego nauczył, tak. Nauczył go w pokera grać. Dokładnie. I na przykład, nie wiem, grali jakieś kieszonkowe czy coś w tym stylu. Ale nie, w Polsce to w brydża prędzej. Tak, no. Myślę, że faktycznie ten... Znaczy nie wiem, można było środkowe, jakby nie ma co podaje się kości w tym elemencie, ale mogą być to wziąć od kości, od grania na przykład planszówki. Okej, ale to ma sens, to jest fajne. Bardzo fajnie. Mam pomysł na taką postać. Michał Złotopolski, ksywa Złotówa, Złotóweczka albo Złoty... Tak, Złotopolski. Który ma też do tego brata bliźniaka. Jego rodzice są dosyć starzy. Mamy jeszcze siostrę, która jest od nas o wiele starsza, jest już dorosła. A my z tymi starymi rodzicami trochę taki jest problem, że w sumie razem z moim bratem nie jesteśmy jakoś różni od siebie, ale mnie jednak naciskają na mnie, żebym był taki jak ten mój pierworodny brat, który zawsze jest o te kilka minut jestem młodszy, tak, powiedzmy, nie? Bo jesteśmy bliźniakami. I cały czas jest ta presja od rodziców w moją stronę. Tak, mimo tego, że jakoś nie odstępuję od niego w tym, czym się zajmuję, ale mimo tego bardzo kocham mojego brata w sumie. To nie przeszkadza mi w rodzicach jest problem. Tak, w rodzicach jest problem, a nie w nim. I co jeszcze? Czyli kocha brata, a nie robi. Znaczy w sensie... No, tych rodziców, co oni mogliby już umrzeć, albo... Jezus, jesteś tą samą, która mi odłączyła od aparatury. O Jezu. Nie, bez przesady, ale jeszcze tak myślałem właśnie, na pewno już poza tym slagboastingiem i trikach na desce, to myślałem właśnie, że on się zajmuje jeszcze trikami i próbuje iluzjonistycznych sztuczek, takich z kartami czy z monetami właśnie. Dlatego właśnie myślałem, że złotóweczka, że może właśnie z monetami robić triki jakieś takie wypasione kompletnie, że wszyscy sobie nie widziałem takiego jeszcze. Po czym trzech dresiarzy podchodzi, nie? Zrób fikówkę. I cyk, monetą w czoło, no nie? Dziura. Zawsze często jest to fajko. Tak. Nie, tak bierze, tak jedna fajka, tak trzy fajki. A co tu masz, kolego? Fajka. I jakie jest moje nastawienie? No właśnie, z jednej strony jest mi niefajnie z tymi rodzicami, z drugiej strony jest mi bardzo dobrze z tą nudnością wokół mnie i można powiedzieć, że ja nawet lubię ten spokój. Jak wszystko jest stałe, nie ma jakichś wielkich wydarzeń, które mogą zagrozić twojemu zakątkowi w Polsce, na Pipidowie małym. A czym podróżuję? Bo znajomi jednak też podróżują. I ja chcę zostać... Tak, nie chcę zostać sam i chcę z grupą znajomych, chcę właśnie dlatego z nimi się wybieram razem z nimi przebywam. No tak, że potrzebujesz ludzi. Tak, brat mi nie wystarcza. Nie robisz w takim kurza trochę, że się szumajka, Trochę tak, mimo tego, że mam jakby capabilities, żeby iść na tą przygodę i wam pomóc, ale tego znowu i jeszcze później będę musiał się rodzicom tłumaczyć. Nie, no musisz. Tyle z tego problemów będzie, nie możemy zostać tutaj i nie wiem... Ja sobie wyobrażam, że jesteśmy po prostu przed tym portalem, ja nie mogę, a czy się powielacie na tej takiej, ja się trochę To nie tak, że się trochę cykam, ale wiecie, jednak ja jutro do szkoły muszę iść jeszcze. Owczar na to poriadzie. Choruje na chorobę zwaną mam alergię na mezony po prostu i do tego nie mogę już wejść przez portale. Antymateria mi nie służy. Nie dostaję w ogóle. Mam alergię, kurwa. Jest? A mógłbym jeszcze na szybko, zanim przejdziemy, bo jeszcze właśnie odnośnie tych przedmiotów myślałem sobie, że te Bladesy, ale jeśli to by była jakaś taka właśnie specjalna monety do sztuczek takich i do tego właśnie i tymi Bladesami jako tymi monetami. Nie Beyblade, tylko... Tak, tylko
I właśnie, bo nie wiem, co to jest Ethereum Blade w ogóle. A miałeś takie dyski, które się łapały i się Tak, to wiem, co to jest. Wiem, co to jest, ale czy to jest to samo jakby? Tak, to są to. A, okej. W ten sposób Beyblade'y, ale bez licencji. Okej, dobra. To jeszcze pomyślimy o tym przedmiocie. Dobra. No ale żeby nam... To mogą być te spinery zamiast tazosów z chipsów, nie? No tak, Po prostu tam ich doczepiłeś. O, albo na przykład coś takiego. No w sumie to by było też dobre. Nie, chodzi o to, żeby się kręcić. Tak. Ale nie ma tego, wiesz, to może... Nie wiem, co nas przedstawią do końca, nie? Ale... Literalnie. Będzie kopa tu się kręci. Co ona ma tu? To są na taki leki. To są takie Pokaż. literalnie chciała tazosy, tam ma tazosy, i Beyblade'a. Nie widzieliście tego w ogóle. Jest to mało prawdopodobne, że osoby z dwóch krańców Trzeba było się pośpieszyć. wymyślą podobne pomysły. Ale nie niemożliwe. Papier, kamień, nożyce. To była bitwa o postać. Kto pierwszy powie o tazosach? Nie, ja mogę odstąpić Tazosy i Beyblade'y, bo... Są dwa joja. Są dwa Beyblade'y. Dobra, nie masz tam jest tania Okej, dobra. Beyblade'ek zajebiście wyczerpała. Nie ma żadnego problemu. Ale Dobra, on jak to robi jest tak śmieszne. monety. Mówię ci. Tak? Ale i tak jest to śmieszne, że tak wyszło jednak, No to nie? Jest to mało możliwe. Okej, to moja postać, to ona ma 14 lat, nazywa się Wiśnia, nazywają ją Wicha i na nazwisko ma Krakowczyk, bo jesteśmy w Krakowie i chuj. Dobra. Wiśnia. Nie, Wiśnia ma na imię, a Wicha. Nie? Wiśnia, nie wiem. Mówię Wiśnia. Dają imię, tam może być Wiśnia. Może być. Wiśnia, Wicha, Krakowczyk? Tak, Krakowczyk. No i co? I jest uzależniona od wszelkich gier z podrób Pegasusa i zbiera... Z czego? Myślałem, że już oddzielsko. Jeszcze nie. Nie, ale to będzie kontakcik, to będzie tam. co? No taka chuda blondyna z warkoczykami, piegowata, z aparatem na zębach, z czapką z daszkiem do tyłu, uzależniona od zbierania kart Yu-Gi-Oh! Tazosów, wszelkiego szajsu i jest strasznie rozpieszczona, ponieważ jej starzy się rozwodzą i ona to perfidnie wykorzystuje, żeby jej kupowali wszystkie gry i wszystko, co potrzebuje do szczęścia. Tak. Bardzo dobrze. Więc jej młodsza siostra jej nienawidzi, ma 8 lat i jest taką małą Wednesday Addams, która patrzy na nią z nienawiścią, że czy ty sobie nie zdajesz sprawy, co się dzieje w naszym życiu, a ja z kolei mam, czy ty nie zdajesz sobie sprawy, jak możemy to wykorzystać i tak, więc jej młodsza siostra pewnie perfidnie próbuje się zorganizować, żeby ci rodzice znowu się zeszli, a mnie to totalnie nie obchodzi i chcę moje gry. Bo jakby ci zależało na tym, to nie zależało Czy jeździ na koniu? Nie gramy w koniady. Nie gramy w Polskę. Czy ona jest po prostu, proszę nie, czy ona jest po prostu poliporsiarą? Nie, błagam, nie. Ale może być Ja już polubiłam to w postać, nie róbcie tego. Ej, masz stawninę? Jak ciekawe miejsce, twoje rodzice mają stadninę. Nie wiem, w sensie mogą być bogaci, nie? Ale mam takie zastanawiam się, na chuj mi to. Bardzo toksyczny. Nie wiem, po prostu poszedłem za poprzem. Spoko. Znaczy, no nie no, ona jest bardziej od tych gier, ale może być tak, że no sumiedziane dziecko, no to i stadnina może być, nie? I normalnie jak dzieci pragną, że marzą o kucyku czy coś tam, ona ma tak, no kurwa, mamy 3, nie? Czyli jesteś najbogatszy na razie. Tego jednego damy do fabryki kleju To jest Także to ona jest może ten być totalnie banan w bogata. Tak. społeczeństwie. To jest ten banan. Tak, to jest ten banan. Więc jeździ między rodzicami, sobie po mieście mieszka tydzień tam, whatever, nie? Niesamowite. I tak. A zamyka drzwi. Dzikie będzie w jednej grupie. Chodzą to odkażanie mebli. Brzmi jak The Chill albo The Heart. Grid to jest taki, no...
No taki spryt, dobrze powiedziałem. No, Gac to jest bardziej wyzwanie. Może ona może być sprytna z tym swoim kombinowaniem, wiecie, ona jest straszną manipulantką w stosunku do tej starej, nie? I tak, no wiesz, tato, mama by mi kupiła te Atari, nie? Okej, no. Czyli tak, to kocha bardziej. Nie, to jest w obie strony myślę, że to działa. Dumy będzie rodzicom dawała. Tak. Więc jeżeli chcesz mieć jakiś moment, że ci rodzice w końcu załapią od swojej kurwy, to spokojnie. To będzie dumy. To będzie moment, w którym czerwono-niebieskie lampy będą się świeciły. Tak. O kurwa. Chcę zrobić teraz clue, żeby każdy, kto jeszcze nie pójdzie, miał możliwość do powiedzenia czegoś, a mechanicznie gracza o wiele łatwiej zrobić niż clue, tak mi się wydaje. Więc zróbmy sobie teraz clue. I moje pytanie najważniejsze jest, czy chcecie w tej wielkiej ekipie się podzielić na dwie załogi z grupy przyjaciół, czy chcecie być jedną liczną? Jedna duża rodzina. Tak, ja chcę zdecydowanie Shuffle. Mi najbardziej pasuje Shuffle, bo ja bym chciał ze wszystkimi zagrać. Nie? Tak. Bardzo mi się podoba każdy pomysł. Ale Shuffle jest niezależny. No tak. No tylko jak się potem spotkamy 3 osoby z jednego, jedna z innego. To będzie mnie ciężej tak po prostu w tym momencie rozdzielić. To jedna wielka tak i wszyscy się po prostu kojarzymy, znamy. Halo? Znaczy po prostu będzie niemożliwe w tym momencie zgadać czasami pewnie tą drugą ekipę na to. Tutaj nie chcesz. Moment, bo Który, kogo, co? A mnie? Też między innymi. ciebie nie będzie. Nie będzie bardzo dobrze. Dobrze, no to super, czyli jedna ekipa, jedna garstka przyjaciół. Pamiętajcie, że gramy tu niż gramy, więc ilość osób w ekipie może ulec zmianie. Mam na myśli graczy. Przepraszam, mam na myśli właśnie postacie, nie graczy. Dobrze, to zróbmy sobie the crew. Proszę bardzo, aktywisto. Będziesz zaznaczać albo wpisywać. Tak zrobię. Tworzenie ekipy. Na początku mamy brand, czyli jakby styl. Mechaniczne tutaj są one ogarnięte. To jest bardzo ciekawe, że Gac ma ostatnie słowo co do wyboru z tych tutaj rzeczy. Let's fucking go. Inne archetypy Ja mają... komentuję, czy chujowe, czy nie. Inne archetypy mają w późniejszych elementach. Do brandu. Wybieramy dwa. The Shredders, Hackers, Good Kids, Punks, Partiers, Weirdos, Couriers, Ultranauts i Underdogs. Nie będę tutaj wszystkich tłumaczył tak co do joty po polsku, bo to jest po prostu taka krótka lista, a jednocześnie za dużo, żebym wam to na bieżąco robił. Od razu co mi się rzuciło. To są rzeczy, które dodają plus 3 do styli przy konkretnych typach wypadów. Na przykład, tutaj przykład, dobre dzieciaki, plus 3 do stylu po wypadzie, w którym komuś pomogliśmy. Do momentu. Dobra, cwaniaki, panki, plus 3 stylu po wypadach, w których zostawiliśmy po nas znak albo zrobiliśmy statement. Underdogsi plus 3 po wypadach, gdzie byliśmy podam nasze głowy, tłumacząc na bezpośrednio, a w sensie, że przekroczyliśmy nasze limity. tak, byliśmy w gorącej wodzie kompanii, woda sodowa nam uderzyła do głowy i Spotkaliśmy z motyką na słońce poszliśmy. Spotkaliśmy limity, a nie Odjebało nam to. Tak. A Shredders? Ale że udało się. Po wypadach, gdzie się ścigaliśmy, kogoś goniliśmy albo robiliśmy ekstremalny Shredders. Shredders to takie typowo po to, żeby robić sensjaki socjale i jakby robić swoją fajkę. Chciałbym zainsynuować Ultranauts to jest plus 3 do wypadów, które odkryliśmy nowy świat albo zdealowaliśmy portalowe dziwactwo.
Ja bym to To ja połączył z wolę punkiem, steak. jak można wybrać. No tak, tak, tak. No ten fakt pasuje, nie? Okej. No i tak, kurwa. To jak już tyle powiedziałem, to jednak jest to łatwiejsze do tłumaczenia. Jeszcze hakerzy to jest przy salvage parts i I właśnie nie mamy żadnych... ogarnianiu przy technologii. Parties to jest przy imprezach albo po prostu good time, po prostu posiadania okej czasu. Weirdos to jest niekonwencjonalne podejście. Wypady, które są niekonwencjonalne podejście. To punky weirdo. Punky weirdos. Kurierzy, jeszcze kurierzy to jest wypady, gdzie cokolwiek, byliśmy kurierzami, czyli cokolwiek przenosiliśmy. Nuda. Ktoś coś z Globo zamówił, trzeba jechać. Właśnie zarabiamy 2/5 na to. Kamienie nieskończoności? Wszystkie? W miejscowościach. Proszę pana, czemu on jest taki wielki? Czemu on tak spółka śliwka? Dobra. Czemu on jest fioletowy? Dobra, głosujemy. Strzelam, że panki na pewno. Tak. To teraz ultranauci czy dziwacy? Jeszcze raz co? Wymiary. Dziwacy. Odkrywanie nowych światów i Iwan Bojango z wymiarami. Ale to weirdo twój. Wybieramy jedno na całość? 2. Tylko, że wszyscy na te panki się zgadzali i teraz drugie wybieramy. Ja bym po prostu na podniesienie ręki, bo jak są dwie opcje, nie? A może ktoś O Jezu, czekaj, to znaczy, że muszę najpierw podjąć decyzję, za czym ja jestem. Może... Jezus Maria. Między tymi... Kto jest za dziwakami? Ręka w górze, kto jest za dziwakami? Dziwaki, ręka w górę. No dobra. A co ty liczysz, gościu? No to na 8 to wygląda. A tak w sumie to ty byś miał ostatnie zdanie, nie? Więc... Dobrze. A i tak wygrałem. Nie, ale ci astronauci też fajnie, nie? Ale to... A ty wolałeś też? Nie. Ja za Weirdos jestem, ja zawsze jestem za Weirdos. To mamy taki... Dalej. Przestrzał. No, że... Mechanicznie rzecz biorąc, mam tutaj taką mały kwadracik hype. Jak się nazywamy? To potem. A nie na początku był? Nie, najpierw tego. Dobra, przepraszam, dobra, mów. To jeszcze reszta musi Hype zdecydować. olejmy, bo hype jest mechaniczny, ale hype'em jest dosłownie to, co wy macie w przypadku. Tylko, że jest wspólny. Hangout. Sorry kids, you cannot see another reality. Gdzie macie hangout? Gdzie macie bazę wypadową? Gdzie macie ten taki... Gdzie jest wasze gator? Magazyn jakiś. Przecież jest park z dinozaurami. Park z dinozaurami. O kurwa. Czekajcie, chill na ostatnie zdanie. To jest chill. Nie, to jest Martin. Hej, ale to jest tak? Tak? Czyli naciąłeś? Dobra, to chile mówię. Ja też nie słyszę. Chile mają głos. Mamy jakieś inne propozycje? Czekaj, no. Mam tutaj tabelkę. Jakiś Pytanie, co chcesz? A może jakiś, nie wiem, magazyn opuszczony, coś takiego, jakaś taka... Ja myślałem, Ale magazyn pełen animatroników dinozaurowych. Co w Irlandzie jest? Przecież to jest taka to samo miejsce. Ja kocham dinozaury tak samo jak... Ale że to nie jest park, tylko właśnie poupychane. Będzie cicho, będzie można napędzić, że mogę Stary, jakie wizuale będziesz miał przy tych dinozaurach. A jeżeli któryś cwaniak wejdzie do środka i zacznie im ruszać, nie? A ty Ja. Ja już wiedzę, Dobrze. Potem chodzić do wymiaru, gdzie są dinozaury faktycznie. I mają taki magazyn z dziećmi, które są animacjonalne. Dobrze. Ale co tam Magazyn się opisała? Park dinozaurów? Tak. Opuszczony park. Nie magazyn. Magazyn dinozaurów. Dobra. Magazyn, wypark, czyli cały park. Jest też to takie. Starting perk. Wasza drużyna się dopiero formuje, ale nie jesteście nubami. Czytaliście magazyny, bla 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 bla. Bałtycki park dinozaurów, proszę bardzo. Grid ma ostatnie zdanie, żeby wybrać pomiędzy blaskami
albo zaawansowany czek do portali. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Co tutaj? Maskami, a portalami? Czekaj, ja też nie zrozumiałam. Jaka jest różnica? Tutaj mamy to przeczytane, bo Co to jest fame? to chodzi o naszą famę, to chodzi o naszym fame. Jesteśmy na początku, jesteście IGIM, jako drużyna, w e-sporcie, czy tam społeczności slackbusterowej i zaczynamy jako nobody i macie jeden z dwóch perków do wyboru. I Grid ma ostatnie zdanie i to jest maski albo Advanced Portal. Albo Advanced Portal. Maski to były... Co robią maski? Maski, że awatary zmieniamy? Nie, Czy maski są z filtrami powietrza. jak ja będę rzucił gumę? To dodaje dwa stylu, maski dodają dwa stylu. To są faktycznie takie nanomateriał z filtrami i to sprawia, że potraficie przeżyć w światach, które mają zagrożenie poziomu pierwszego. Advanced Portal Tech to mamy jedną kaszustkę do rzucania na bitsy, do odkrywania nowych portali. Bitsy to są te sceny po wypadzie. Z bitsami będą wasze rozmowy z rodzicami. I takie odpoczynkowe, tak. I odkrywanie nowych portali. A portali do nowych... Do innych wymiarów, tak. Ja jestem osobiście za portalami, nie wiem czy głosowanko. I tak nasi Grid mają ostatnio ten, ale... No właśnie. Ale troszeczkę mi się kojarzy te maski Star Lorda, po prostu to wiesz. Trochę tak, trochę to jest dokładnie tak. Jak chcecie wszyscy mieć jakieś cool maski, to... Ja bym powiedział właśnie, że bardziej niż te maski, Poza tym odkrywanie portali bardziej na żywioł. Ale też mi się kojarzy właśnie, wiesz, trochę z taki Power Rangers, co był po prostu często takie transformacje, to wszyscy oglądaliśmy po prostu te postacie wtedy, to właśnie ten motyw takiej transformacji jak najbardziej by to pasowało. A powiedz mi, jak to jest właśnie z tym odkrywaniem portali, że to można albo odkrywać, albo nie, czy można lepiej odkryć? Lepiej odkryć, coś lepszego. Łatwiej, że masz dodatkową kostkę do odkrywania. No, maskami. co ta kostka ci daje? Nigdy nie wiesz, jak to będzie powietrze. Ale inaczej to jest Power Ranger i cały masy. Po prostu. Czy maski oferują coś, czego nie możemy uzupełnić? Tak, ja jestem za maskami, bo mi się podoba właśnie tak te Power Rangers to wszystko. Jesteśmy Gridami, tak? To jeszcze jest Grid. Gdy powiedziałeś, gdy były zgodne. Mamy tutaj frakcję. To jest za długie teraz. Później. Multiversum, mapa wygląda w ten sposób. Jest ona ultra prosta, ale chodzi pod względem takim, że nie ma grafik, nie? Ale jest sporo światów. I punkt ten 5 polega na tym, że każdy z nas może narysować jeden portal, czyli strzałeczkę, A skąd dokąd? gdzie chce, ale tylko tylko jest jednostronnym portalem. Czyli to też zrobimy sobie na jakimś spęcie czy coś. Online można. Tak, to też zrobimy sobie online. Więc teraz name your crew. Szósty punkt. Mam tutaj tabelki. Nie musimy to robić tabelkami. Macie jakiś pomysł? Jako honor dla bastarców, Bubblegum Bastards. O Jezus. A może po prostu bastards. Po prostu złoczyńcy zawsze krzyczą BASTARDS! Teraz potrzebujemy, żeby jedna umierała, to sesja. Ma umieranie wewnętrzne trochę widzę. Dobrze, ale rzucę do forma. Ja się mogę wjeżdżać na koniec sesji. Powiedzmy? Jesteśmy nad morzem, mamy tak dojść tej dziury i chcemy być koralami. Dobrze, lećmy. Dobra, to pomyślimy. Nie ma osób, które nie ma nikogo. To ja zarządzam przerwę. Dziękuję bardzo tym, którzy dotrwali do tego momentu. Dziękuję bardzo, że się możemy zobaczyć.